I jest pięknie, jest wesoło i jest bardzo kolorowo. Dzień dobry panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy sobie o tym, co tam w Hollywoodzie. Czyli krótko mówiąc, co ciekawego, fajnego wydarzyło się w świecie seriali, filmów, gier, wideo, książek i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak, tematów nam dzisiaj nie zabraknie, bo rzeczywiście działo się bardzo dużo. Witam wszystkich bardzo serdecznie, widzę, że Postalowy Świr, cześć Adaś, witam cię bardzo serdecznie. Jest i Marcel, witam. Decydowski, cześć, witam. Jason Kruger, hello Jason, jeszcze brakowało, żeby się nazywał Jason Michael Kruger, to byłby już komplet. Lancel, hej Marcinie, panie, panowie, na 22 do pracy, no ale trochę z wami posiedzę. Postaramy się umilić ci ten okres przed pracą. Cześć Jurku, witam cię bardzo serdecznie. Goji Fan 54, witam. A, to już wiem, skąd tutaj się wziąłeś. Oczywiście, że tak, potworne filmy, czyli Godzilla i King Kong. Witam bardzo serdecznie. Już widzę tego Jasia Fasolę. Tak, jak widzicie, mam dzisiaj dla was kilka filmów. W końcu przyszło wszystko to, co zamówiłem w Polsce, wiadomo, przyjechało kurierami, część oczywiście dokupiłem w Ceksie i tak dalej, także zobaczcie, bardzo cię lubię i subskrybuję. Dziękuję bardzo, jest mi niezmiernie miło z tego powodu. W ogóle jest motyw taki, że w tym momencie już mamy ponad 5000 subskrypcji, a taki był plan na cały rok, do końca roku, także wrzesień, październik, listopad, grudzień, 4 miesiące przed melduję wykonanie planu, także bardzo jest dobrze. Cześć Gumbalowy, cześć Darku, witam cię bardzo serdecznie. Jestem dawnym widzem, bardzo mnie to cieszy, aczkolwiek nie kojarzę, może zmieniłeś emotkę, nie kojarzę. Słuchajcie, tematów dzisiaj mnóstwo, bo oczywiście zakończyło się głosowanie do kultowych horrorów, o tym sobie zaraz pomówimy. No niestety są opóźnienia, wiadomo jak to jest, tym razem akurat ofiarami opóźnień są Godzilla i Kong między innymi, nowy Władca Pierścieni również jest opóźniony, Duna 2 też, innej opcji nie było. Kolejne, James Gunn robi porządek w DCU, tak, DCU to się nazywa, więc mamy kolejne filmy anulowane. Plotka o tym, że Nicolas Cage jednak pojawi się jako Ghost Rider w MCU. Możliwe, że strajk się zakończy, ponieważ sąd amerykański wydał wyrok co do sztucznej inteligencji, o tym będzie jak najbardziej. Pomówimy o tym, że Mario traci swój głos. Kto wie, to wie. Będzie oczywiście coś dla graczy, ponieważ odbył się Gamescom Opening Night Live, więc pomówimy o najciekawszych grach. Najfajniejsze premiery wrześniowe na Netflixie będą oczywiście. Będą nagrody PISF-u. Tam jest fy na końcu, pamiętajcie. Oczywiście Disney nie byłby sobą, gdyby czegoś nie wymyślił, więc Disney anuluje seriale, o tym sobie jak najbardziej pomówimy. Będzie o tym, o produkcji, której nie chciał George Lucas, tak, której George Lucas nie chciał jako kolejny odcinek Gwiezdnych Wojen, czyli o Rebel Moon Zacka Snydera, a także będzie o waszym ulubieńcu, panie i panowie, Uwe Boll powraca. Uwe Boll powraca, będzie się działo w związku z tym Gentlemanem. Ja wiem, że kiedyś poczyniłem, tak tutaj muszę jeszcze pozmieniać, kiedyś poczyniłem taką dziesiątkę, 10 najgorszych filmów na podstawie gier i tam chyba czołowa czwórka to było wszystko produkcje Uwe Bolla, no ale zdarzyło się, to co na to poradzimy. Słuchajcie, zaczniemy może od kultowych horrorów, bo skończyło się głosowanie. Przypominam, że jak mamy kultowe horrory i mamy głosowanie, to głosujemy na produkcje, które wy jak najbardziej daliście propozycje, potem wy na nie głosowaliście. No i w tym momencie omawiamy Wzgórza mają oczy. Po nich wybraliście, że będzie straszny film, a potem było do wyboru. Daliście takie propozycje, była trylogia o trzech matkach Dario Argento, czyli Suspiria, Inferno i Ma, Fantazm, czyli Mordercze kuleczki, Koszmar minionego lata, Terrifier, a także Uśpiony obóz albo Sleepaway Camp, jak to woli. I uwaga, panie i panowie, ratadada, okazało się, że następnego chcecie Terrifiera. Więc Terrifier będzie omawiany. 44% głosów, więc całkiem pokaźna liczba. Drugi był Koszmar minionego lata. Wiem, że bardzo byście chcieli zobaczyć Fantazm albo Uśpiony obóz, ale pamiętajcie, to wy głosujecie. Ja zawsze wam powtarzam, że jeżeli jest jakaś produkcja, na którą byście bardzo chcieli, ażeby wygrała, no to jest tylko jedna opcja. Samemu zagłosować i udostępnić, poprosić znajomym, mówiąc stary, słuchaj, nie musisz subskrybować tego kanału, nie musisz dawać łapek w górę, wejdź po prostu, kliknij na Fantazma, kliknij na Uśpiony, dziękuję bardzo, to wystarczy. I to jest jedyna opcja. Ponad 150 osób głosowało, dziękuję wam bardzo serdecznie, więc tak jak mówię, w tym momencie mamy Wzgórza mają oczy, później będzie straszny film, a później będzie Terrifier. I pamiętajcie, to jest wszystko zależne, ponieważ za każdym razem jak się kończy jedna seria w cyklu kultowe horrory, wtedy dajecie propozycję, tydzień głosowania, no i lecimy z koksem, więc
Rzeczywiście tak to wygląda. Na pewno jest kilku jest zadowolonych, bo rzeczywiście zgadza się, rzeczywiście jest dobrze. Dalej, dziękuję. Wielkie dzięki naprawdę dla wszystkich wspierających, bo jesteście ze mną już od wielu lat. Między innymi tutaj widzę, jest gdzieś tutaj był postalowy świr, proszę bardzo. Jak widzicie, Adaś ma takiego SK, takiego, no umówmy się, dolara zielonego. To jest wspieranie, czy to przez YouTube'a, czy przez Patronite'a. Dziękuję Wam bardzo. Lance tutaj też wiem, widzę, że gdzieś jest. Proszę bardzo. Uwe Boll, być może im starszy, tym lepszy. Rampage bodajże Bola dawał radę o tym gościu, co wszedł na ulicę i wszystkich zabijał. No możliwe rzeczywiście akurat Uwe Bolla, no niewiele na szczęście produkcji widziałem. Straszny film, nie mogę się doczekać. No akurat pokazywałem Wam, że mam to wszystko w tym momencie. Jest jeszcze taka jedna rzecz, ponieważ wszystkie filmy, nie tylko kultowe horrory, ale w ten sposób. Wszystkie filmy, które będę oglądał w domu, czyli czy to kultowe horrory, czy na przykład filmy, bo jakaś jest premiera na Netflixie, Amazonie, na Disneyu, nieważne. Jeżeli będę to oglądał w domu, również dostaną one swój komentarz. Kiedyś tak oglądaliśmy na drugim kanale, oglądaliśmy tak filmy, w tym momencie każdy, więc już w najbliższą środę pojawi się oczywiście komentarz do nowego filmu Wzgórza mają oczy, potem Dwójka, potem Straszny film i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będę na przykład omawiał znowuż za czas jakiś, a jest taka opcja, bo rzeczywiście chociażby Rebel Moon w tym roku jeszcze, no to komentarz do Rebel Moon również się pojawi, ale ja o tym wszystkim Wam powiem i przypomnę, bo już 10 września, Panie i Panowie, chyba 10 tak bardzo ładnie to wypada, zgadza się, 10 września mamy odcinek, jak najbardziej, odcinek, co tu dużo mówić, urodzinowy, będziemy mieć już 3 lata, więc pogadamy wtedy, mam dla Was kilka rzeczy fajnych do rozdania. Będą koszulki, będą książki, może płyty z filmami, zobaczymy jak to będzie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Handmane. Jestem dość starym widzem, moja wcześniejsza nazwa to było imię i nazwisko, więc zmieniłem na horrorowe. Aha, no i w porządku, wszystko jest jasne, a tutaj Godzi, tak zmieniłem emotkę, obejrzałem wszystkie filmy Godzilla z Twoją recenzją i dziękuję bardzo, bardzo mnie to cieszy, że takie produkcje, które no, były wiele miesięcy, nawet już lat temu robione, bo Godzilla to było ponad pół roku omawiania, cieszą się nadal powodzeniem. Więc słuchajcie, nie przedłużamy i przechodzimy dalej, bo dzisiaj rzeczywiście tematów jest dużo. Zaczynamy oczywiście od opcji Amazon poleca, Panie i Panowie. W tym cyklu Amazon poleca, wrzucam Wam filmy, które są no, na Amazonie w tym momencie na promocję, które ja mogę jak najbardziej polecić, które są to rzeczywiście rzeczy zacne i to jest ważna sprawa, to są promocje. To znaczy, to, że ja Wam dzisiaj ten film wrzucam z linkiem, to nie znaczy, że jak stwierdzicie, o ja sobie go kupię za 2 tygodnie. No nie, wtedy już tego filmu może nie być, albo może być w innej cenie, Panie i Panowie, więc pierwszym filmem, który chciałbym Wam polecić, pokazywać mi tutaj, proszę bardzo, tak, to jest Prometeusz. Wiele opcji, proszę bardzo, wrzucam link. Link oprócz tego, że jest na czacie, jest również w opisie. Wiele osób oczywiście mówi psio, czy straszny film. Nie, według mnie Prometeusz nie jest złym filmem. Rzeczywiście Ridley Scott ma dużo gorsze, chociażby Alien Covenant. Prometeusz na Blu-ray, Panie i Panowie, 19 zł 99 groszy. No chyba w tej cenie nie może być źle, a jak tutaj widzicie, jest tylko 4 sztuki dostępne w tej cenie, a to nawet nie widać, bo ja zasłoniłem sobą, no ale uwierzcie mi, są 4 sztuki póki co, więc jak coś to korzystajcie, kupujcie, bo rzeczywiście warto. Tutaj oczywiście zdjęcia. Wszystkie filmy są z polskimi napisami, lektorem albo dubbingiem. Akurat ten film jest z polski język, czyli Dolby Digital 5.1, czyli domyślam się, że jest lektor albo napisy. Zobaczmy, dubbing jest tylko angielski, francuski, czyli lektor pewnie, czyli lektor albo napisy, więc można jak najbardziej skorzystać. Ja ten film mam w swojej kolekcji, nie mam tej wersji, inaczej. Już niedługo będę miał tę wersję, bo już sobie zamówiłem. Także jest w porządku. Słuchajcie, drugim tytułem, który chciałem Wam polecić, to jest któż z nas nie kocha Sylwka Stalowego, tutaj jest cała kolekcja. To są oczywiście wszystko Blu-rayasy, Panie i Panowie, również wklejam Wam link, który jest w opisie. Jest to kolekcja 5 filmów, czyli jest Cobra, Zabójcy, Tango i Cash, Specjalista i Demolition Man. Demolator, Człowiek Demolka, różne tytuły tutaj krążą. Także to jak najbardziej warto również mieć w swojej kolekcji. To jest akurat za 74 zł 40 groszy na Blu-rayu. Wydaje mi się, że całkiem sensowna cena i jak najbardziej film jest ścieżka językowa polska 2.0. Także
można obejrzeć, jest dobrze, fajnie, sensownie, tym bardziej no produkcje zasne. Ja wiem, że teraz się można śmiać z Kobry czy z Tango i Casha, no ale to są takie produkcje, które ja uwielbiam, pewnie wy również. I kolejnym filmem, właściwie 4 filmami, które bym wam chciał polecić, to jest, jak to cytując kabaret Koń Polski, Lethal Weapon, Zabójczy Broń. Zabójczy Broń 1, 2, 3, 4. Proszę bardzo, wrzucam wam. To jest akurat za 107,95 zł, 4 części na Blu-rayasie i oczywiście jest również tutaj język polski. Polski jest Dolby Digital 5.1, więc również nie obstawiam, że to jest dubbing, na pewno lektor albo napisy, więc możecie spokojnie skorzystać, zobaczyć, ogarnąć sobie jak to jest. I przypominam, te filmy są w promocji dzisiaj i możliwe, że jutro ilość sztuk ograniczona. Może się okazać, że jak będziecie chcieli kupić za tydzień czy 2, to ich już nie będzie. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą oczywiście muszę powiedzieć, są to linki afiliacyjne, tak zwane reflinki. W skrócie wypłacicie cenę, którą wam pokazałem na ekranie, a z racji tego, że z mojego linku skorzystaliście, Amazon mi odpali kilka złociszy od waszego zakupu. Tyle. Taka jest cała filozofia. Już tutaj patrzę, co piszecie. Straszny film, nie mogę się doczekać. No i bardzo dobrze. A nowe w kolekcji, kiedy pokażę Marcinie? Zaraz tutaj pokażę, właśnie mam tutaj przygotowane, także to będzie następna, że tak powiem, rundka. Dawno żadnego filmu nie kupiłem. No ja dzisiaj nabyłem filmów za, uwaga, 16 euro. Tyleż wydałem, byłem w Teksie, także jak najbardziej. Jak po powrocie z Polski, dziękuję bardzo, bardzo dobrze. Polska świetna, super piękna, piękny kraj. Zwiedzaliśmy mnóstwo, byliśmy w Kwidzynie, w Malborku, w Dino i Smoko Parku, chyba tak to się nazywało, na jeziorze Jeziorak, nomen omen, czyli na Warmii byliśmy w Gdańsku, byliśmy, w Sopocie, między innymi na Molo, także pięknie, po prostu super, dobrze spędzone wakacje. A poza Handmaid, co ci będę mówił? 35 stopni tam, ja tutaj przyjeżdżam, dzisiaj było gorąco w Irlandii, dzisiaj jest w Irlandii 23 stopnie i słuchajcie tego, amplituda 23 stopnie o 15, o godzinie 12 16 stopni. Czyli w ciągu 3 godzin temperatura urosła o 7 stopni. Po prostu rewelacja. Jakie nowe filmy nabyłem? Okej, zaraz będę pokazywał. Na okładce Sylwek Stalowy z Kobry. Zgadza się. Sylwek, nie ma to jak dobry Sylwek. Czy będzie recenzja Chłopaki nie płaczą? No to już tak, no nie bardzo. Może kiedyś w jakimś cyklu typu klasyki albo jakoś tak, zobaczymy. Cholera, robię sobie jecznicę i nagle przychodzi powiadomienie o twoim live. Lubię to, ale sterta filmów są pokazałeś już, jeszcze nie, zaraz będę pokazywał. Mi 2 dni temu przyszła kolekcja 9 filmów szybkich i wściekłych. W ogóle ktoś wrzucił ostatnio i z tego też skorzystam, to musielibyście wbić na naszą grupę na Facebooku, oczywiście nomen omen Marcinowe recenzje grupa się nazywa, prowadzi ją Krzysiu Lesiu. 30 filmów, mi się wydaje 30 filmów Warner Brothers na stulecie na Blu-rayasie za 300 zł. Ale musicie wejść, tam jest naprawdę nawet link podany. Mówię, no trzeba skorzystać, bo z takiej ceny to po prostu byłby wstyd. Do mnie idzie nowy Evil Dead, jaram się jak Anakin na Mustafara. Dobre. Pisałem do ciebie wtedy, gdy byłeś blisko, podjechałbym po zdjęcie, jeśli nie, tu był problem. Gdybyś był, pisałem do ciebie, ale no jakoś pewnie nie wyszło, także nie zdarzyło się. Dobra, słuchajcie. Także jak chcecie, to korzystajcie z Amazona, bo to jest dobra rzeczywiście sprawa. Oprócz tego, że można kupić filmy w fajnej cenie, no to przy okazji ja też mogę zarobić kilka złociszy, a to jest zawsze mi miłe. Słuchajcie, oczywiście pora na filmy, więc zaczynamy. Tu jest paczka Jasia Fasoli, taka bardzo fajna, jak widzicie, elegancko. I tutaj są, tak jakoś dziwnie zrobili, no ale są wszystkie filmy z Jasiem Fasoli, to znaczy mamy to nie jest nawet serial, to mini serial, czyli powiedzmy Jaś Fasola 1, 2 i 3. Wszystko oczywiście zremasteryzowane cyfrowo, czyli 4 odcinki, 8, 12, więc jest wszystko, bo uwierzcie albo nie, Jasia Fasoli, tego serialu jego jest tylko 12 odcinków, a wszyscy myśleli, że to byłoby ze 100 sezonów, ale tylko i wyłącznie tak. Dalej, co mamy? No i powiedziałem, że 12, a to jest 16, bo jest 4. część, więc jest dalej. Co mamy dalej? Jaś Fasola film, czyli Ultimate Rympen Film, oczywiście to jest po francusku, ale mi to nie stresuje, bo jest anglojęzyczna wersja, czyli Ultimate Disaster i Wakacje Pana Fasoli. Więc to jest wszystko. Oczywiście filmy mają, aż nawet sprawdzę, czy mają, nie, filmy nie mają po polskich, ale akurat jest po angielsku, no wiadomo, ja z angielskim nie mam problemu.
Więc to jest jedno, aczkolwiek bardzo mi się podoba ta paczka, gdzie można mu tak naprawdę tę twarz zmieniać i robić z nią co się chce, a poza tym będzie to bardzo fajnie wyglądało na półce. Dobra, to jest jedno. Teraz rzeczy, prawie wszystko, co kupiłem dzisiaj. Czekaj, to jeszcze gdzie miałem na boku odłożone. Patrzcie i normalnie bym zapomniałem. Proszę bardzo, jeszcze są dwie rzeczy, więc zacznę od razu. Muzyka z Polski oczywiście, kiedy byłem Janbo dla wszystkich fanów dobrej gitarowej jazdy. Janbo, płyta pod tytułem Kawa i dym, czyli oczywiście muzyka. To, co wam pokazywałem już kilka razy właśnie w Amazon polecę, czyli Mad Max Antologia na Blu-rayasie. Wszystkie filmy jak najbardziej, wszystkie 4 filmy tutaj są, także słuchajcie, to też chyba kosztowało 20 zł bodajże, także naprawdę nie skorzystać, to byłby wstyd. I teraz rzeczy, które drogą kupna, jak to mawia siostra Anastazja, nabyłem dzisiaj. Więc nawet jeszcze cen nie zdążyłem pozdejmować, no ale to przynajmniej wiecie dokładnie, ile to kosztuje. Hellboy 2 oczywiście, widać tak, tak, super. Hellboy 2, czyli oczywiście na Blu-rayasie, wersja zwykła. Hancock z Willem Smithem, również na Blu-rayasie, słuchajcie, 1 euro. To jest funkielnówka dzisiaj kupowane. Proszę bardzo, wersja dwupłytowa, zresztą jak widzicie, to jeszcze w środku jest książeczka. A zobaczmy, ten Hellboy to jest wersja jednopłytowa bez książeczki. Oczywiście ja gros tych filmów mam, ale to już jest w tym momencie, trwa od jakiegoś czasu, wymieniam po prostu filmy z DVD na Blu-rayasa. Dalej, Drużyna A, jak najbardziej ten film i proszę bardzo, to nie jest wersja jednopłytowa, to jest wersja 3-płytowa. Wiecie, to jest dodatków, to jest po prostu masakryczna ilość dodatków i za tą płytę, za te 3 płyty dałem, widać, 1 Jurasa. Lecimy dalej, proszę bardzo, Batman. Właśnie zdejmę to opakowanie, będzie przynajmniej widać, jeszcze ładna taka fajna, widzicie tutaj książeczka w środku, komiks, Batman Gotham Knight. Ok, to też jest wydanie jednopłytowe i za to również dałem 1 Jura. Exclusive DC Comics Characters Guide, czyli to jest przewodnik po tym, kto jest kim w tejże animacji. Sobie schowam, będzie elegancko, ładnie. Dalej, całe euro 50, 1 płyta, Resident Evil Apocalypse. To jest zabawne, bo tego filmu mam już co najmniej 2 wersje, 2 płyty, ale motyw jest taki, że na każdej z nich są inne dodatki, więc akurat zbieram. Dalej, 2012, czyli film Rolanda Emmericha, euro 50 również i 1 płytka, czyli jak tutaj widzicie. I zaczynają się DVDs, czyli Od Zmierzchu do Świtu 3, trójeczka. Tylko wziąłem mi dlatego, że brakowało mi do kolekcji, chyba jeszcze brakuje mi 2. Dalej, ten sam powód, za Euracza kupiony film Dirty Dancing 2, kontynuacja. Niedługo będzie 3. część, a właściwie teoretycznie 2, jak powiedziała Jennifer Grey, no ale to wtedy może sobie kupię. Film, jest to między innymi Lancel, więc nie mógłbym być sobą, gdybym nie kupił filmu dla takiej pewnej mało znanej, żartuję, dla Cynthii Rothrock, oczywiście tak, Cynthia Rothrock, Fatal Passion, nie wiem jak jest polski tytuł, bardzo przykro mi się wybaczyć, jeżeli wiecie, to dajcie znać, piszcie w komentarzu. Oczywiście jedna płyta bez niczego, oprócz Cynthia Rothrock nie ma nikogo znanego, jest Clayton Norcross, Lisa Comshaw i Lawrence Tierney, nie znam w ogóle. Oczywiście chyba Depresja gangstera, mi się wydaje, taki jest polski tytuł filmu z Robertem De Niro i Billym Crystalem. Analyze This. Wydanie oczywiście jednopłytowe, dwustronne. Wiem, że takie akurat się rzadko spotyka, ale czasami jak im się nie chce wrzucać drugiej płyty na dodatki, no to dają to w ten sposób. Film, który bardzo lubię, rzeczywiście, film z Clintem Eastwoodem pod tytułem Blood Work. Musicie sprawdzić, jaki jest polski tytuł oczywiście. Oprócz Clint'a widzę, że to już w tym momencie widzę, że się pojawia się Jeff Daniels, a także Angelica Houston. Więc całkiem fajna ekipa. Tak, zgadza się, także dobry film, jeden z ciekawszych. No, dobrze wiecie, że jestem fanem komedii i dziwnego humoru, więc jest Cheech i Chong, panie i panowie, Cheech i Chong, Get Out of My Room. Również jednopłytowe wydanie, a do tego jednopłytowego wydania kolejny film z Cheech i Chongiem, czyli Cheech i Chong Still Smoking.
więc jak najbardziej również jednopłytówka. No i na zakończenie za kolejnego jednego Juranda, tak ładne wydanie jednopłytowe, Bulletproof Monk, czyli kuloodporny mnich, niech tak będzie, z Chow Yun-fatem i Seanem Williamem Scottem, czyli Stiflerem, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dariusz podrzuca Fatal Passion to fatalna pasja. Wiesz co, nie zdziwiłbym się, gdyby polscy tytułolodzy stwierdzili, tak, jak najbardziej, taki damy tytuł, bo my się rzeczywiście na tym super dobrze znamy, dlatego specjalnie na potrzebie algorytmu nie mówiłem, jaki jest polski tytuł filmu kontynuacji hitu z Patrykiem Swayze, bo rzeczywiście jakoś mogłoby to nie przyjąć. Aha, krwawa profesja, blood work. No tam raczej chodzi o to, że on jest chory, ale okej, krwawa profesja, także nie ma problemu. Czy mam Pitbulla, nowe porządki na Wegi, bo jakbyś sprzedawał, to piszę chętnie. Chyba mam. Ja go miałem gdzieś tam spalić, czy wywalić, połamać, ale chyba mam. Także chyba mam, zgadzamy się. Ja ostatnio nawet tobie się chwaliłem, dorwałem na Blu-raya 5 filmów Borna za 50 zł na Amazonie. Przesyłka free, bo Prime. No ja akurat też mam free. Aha, tutaj Fatalna Pasja to oficjalny tytuł. No to w porządku, no to wiemy dokładnie, jak to jest. Więc taka jest moje nowe dodatki do kolekcji. O kolejnych poinformuję Was zapewne, no pewnie gdzieś tam w okolicach Święta Zmarłych, czyli Halloween, panie, panowie, bo tak to akurat wygląda. Słuchajcie, lecimy dalej, bo tematów dzisiaj całe mnóstwo. Tym razem King Kong i Godzilla stwierdzili, że one se zastrajkują. A co, wszyscy strajkują, to my jak najbardziej też. Oczywiście to jest artykuł Collidera. Fani Monsterverse muszą uzbroić się w cierpliwość. Planowana na marzec premiera Godzilla X Kong The New Empire została odwołana. Pierwotną datę przyjęło widowisko Duna część druga, która z powodu strajku aktorów nie trafi do kin w tym roku. O Dunie sobie oczywiście zaraz pomówimy. Na szczęście opóźnienie premiery nie jest zbyt długie. Film ma teraz trafić do amerykańskich kin 12 kwietnia 2024. Czyli co, 4-8 miesięcy jeszcze? No trochę. Za kamerą widowiska stanął Adam Wingard, zaś w obsadzie znalazł się m.in. Don Stevenson, który z reżyserem pracował już przy dobrze przyjętym filmie Gość. Szczegółów fabuły na razie nie znamy oczywiście, wiadomo jednak, że Kong i Godzilla będą musieli stawić czoło wielkiemu, wcześniej nieodkrytemu zagrożeniu, które kryło się w naszym świecie. Poznamy nowe fakty na temat Tytanów i ich historii i genezie. No więc można się domyśleć, że jakiś tam będzie kolejny potworas, bo domyślam się, że to będzie potworas z uniwersum bardziej Godzilli, wydaje mi się, niż Konga, bo tak naprawdę Kong ze zbyt wieloma przeciwnikami się nie parał, a Godzilla miała ich całe mnóstwo, więc może to będzie gdzieś, chyba że stwierdzą, nie, całkowicie odlatujemy w kosmos, że tak powiem, i wymyślimy kogoś nowego. No to byłoby już rzeczywiście fajnie. W pierwszej odsłonie Godzilla i Kong, sekundka, zwiastun trzeba zapauzować. W pierwszej odsłonie Godzilla i Kong i jego obrońcy wyruszają na niebezpieczną wyprawę w celu odnalezienia prawdziwego domu Kolosa. No okej, ale to nie będę wam tłumaczył, bo pewnie widzieliście te filmy, zresztą były tutaj omawiane i zapewne znacie. No, smutnie, ale nic niestety nie możemy na to poradzić. W ogóle Iger, ten od Disneya, cały czas takie głupoty pierniczy, że aż po prostu nie chce się go słuchać to, co on mówi, nic tylko czekać. To jest tak, że mieliśmy filmy przesuwane przez Pandemixa, teraz mamy filmy przesuwane przez strajk, bo powiem wam jedną taką rzecz, zanim przejdę do kolejnej rzeczy. Wcześniej było, no motyw jest taki, teraz nie można kręcić filmów, no bo wiadomo, aktorzy strajkują, nie można improwizować jak Ryan Reynolds na planie Deadpoola, bo to jest rzeczywiście jako pisanie scenariuszy no i co, okazuje się, że nie ma tych filmów i mnóstwo filmów, które gdzieś tam są ukończone, powiedzmy miało trafić na VOD, na HBO Max, na Netflixa, jak między innymi Blue Beetle, który miał trafić na Maxa, pojawią się w kinach i nie dam sobie uciąć ręki, ale bardzo jest, jak dla mnie, może być pewne, że na przykład Batwoman, która została skasowana, a tak naprawdę tylko i wyłącznie chodzi o montaż, efekty specjalne, jak nie będzie co wrzucić, wiadomo, na bezdrybiu i rak ryba. Może się okazać, że rzeczywiście wrzucą nam ten film i o nim jego sobie będziemy mogli zobaczyć za jakiś czas. No, nie wiem. Trudno. Godzilla została przeniesiona. Nie tylko ona, bo właśnie w tym momencie już wrzucamy Dune 2, panie i panowie. No niestety Dune 2 również, zresztą o czym zajawiłem wam przed chwilą. Dune 2 bez premiery w tym roku, podaje nam deadline. To, czego wszyscy się obawiali, w końcu oficjalnie potwierdzone. Warner Bros.
poddał się i jeden ze swoich największych potencjalnych hitów kasuje z tegorocznych planów kinowych. Chodzi o widowisko Duna, część druga, które miało trafić do kin na początku listopada. Bo pamiętacie, skoro nawet film jest zrobiony, no to potem ci aktorzy muszą, inaczej nie muszą, ale dobrze jest, gdyby to reklamowali, gdyby jeździli i tak dalej, promowali, mówili, Duna super, Duna rules. No to w tym momencie, skoro ani Chalamet, ani nikt inny nie pojedzie, no to lipa. Decyzja podyktowana jest trwającym drugi miesiąc strajkiem aktorów zrzeszonych w związku zawodowym. Timothée Chalamet, Zendaya i inne gwiazdy Dune 2 powinni właśnie rozpocząć promocyjne tournée. Ponieważ strajk trwa, jest to niemożliwe. No czyli wyprzedziłem ich. A Warner nie chce bez ich wsparcia wypuszczać kontynuacji produkcji, która nie tylko zarobiła masę pieniędzy, ale również została obsypana nagrodami. No, trudno się z nimi nie zgodzić. Zaraz przeczytam wasze komentarze. Warner liczy jednak na zakończenie strajku w najbliższych miesiącach. Zaplanował bowiem amerykańską premierę Duny na 15 marca 2024. Panie i panowie, więc jeszcze 7 miesięcy trzeba poczekać. Jest też prawdopodobne, że światowa premiera widowiska będzie miała miejsce na festiwalu w Berlinie lub SXSW. Nie mam pojęcia, co to za festiwal jest. Kiedy w lipcu informowaliśmy o możliwości usunięcia filmu Duna część druga z tegorocznego kalendarza premier, to wydawało się, że pozostałe duże produkcje Warnera podzielą ten sam los. Na razie jednak tak się nie stało. Wonka, w którym główną rolę również gra Timothée Chalamet, nadal ma trafić do kin 15 grudnia. Przy widowisku Aquaman i Zaginione Królestwo w dalszym ciągu widnieje data premiery 20 grudnia. Z kolei 25 grudnia do amerykańskich kin ma wejść Kolor Purpury. Ogarniacie to? Kolor Purpury, tak, ten oczywiście oryginalny z Stevena Spielberga z genialną oczywiście Whoopi Goldberg, z Danny Gloverem, z Oprah Winfrey i tak dalej. Stwierdzono, że trzeba zrobić na nowo ten film. Tu się pieprznijcie, naprawdę. Czy jednak w przypadku przeciągnięcia się strajku do października te daty pozostaną aktualne? Przekonamy się za parę tygodni. Jak dla mnie to jest, to jest śmieszne, bo rzeczywiście ostatnio ludzie z tego strajku, z tego związku zawodowego spotkali się z Igerem i z innymi. To się okazało potem, że już nie chodziło o dogadanie się, tylko chcieli na nich wymusić po prostu. To jest dla mnie patologia, panie i panowie, to jest po prostu jakaś jaja i nic więcej. Postalowy świr, ale pisze, że czeka na 6. sezon Cobra Kai. No to już pewnie niedługo, już bliżej niż dalej, mam nadzieję. Jak mi nie skoczyło, jak się dowiedziałem, że Dune przesunęli. No niestety. Czy te strajki kiedy się skończą? Adalet, tak, jeżeli studia potraktują właśnie scenarzystów i aktorów jak ludzi, nie jak numerki, wiesz, w Excelu, gdzie tam po prostu trzeba odfajkować, bo trzeba tam, w Ameryce są tygodniówki, dwutygodniówki, no nieważne, że co jakiś czas trzeba im wysłać wypłatę, no to się nie skończy. Ja to przypomnę cały czas. Scenarzysta jednego z odcinków WandaVision po premierze tego odcinka dostał za scenariusz około $300. Rozumiecie? Budżet jednego odcinka WandaVision to $20 milionów, a on dostał $300. I to nie jest żadna ściema, bo facet opublikował zrobił zdjęcia tego czeku i wrzucił to na Instagrama, co nie? Ostatnio Ron Perlman dosyć konkretnie pojechał po nich, po tych wszystkich szefach tych wytwórni, że co wy sobie robicie, to są jakieś jaja po prostu. Nie będę teraz bluzgał, bo wiadomo, że algorytm słucha, ale stwierdził, że masakra. Catwoman, ten film, gdzie jej kostium wyglądał jakby go Mark Polonia robił. Tak, tylko pamiętaj, że w tym momencie tam tylko i wyłącznie trzeba go zmontować. Znaczy ja się dziwię, że nie jeżdżą, bo nie muszą Duna, to Duna. No słuchaj, zobaczymy jak to będzie. Wiem, że Wonka żartuje, jak brzmi. No tak brzmi, Wonka, Willy Wonka. Tylko żeby liderów strajku nie spotkały jakieś nieszczęście, na przykład nagłe wypadki na rybach, czy tajemnicze wylewy ludzi, którzy są okazami zdrowia. Nie, no wydaje mi się, że akurat tak nie powinno być i powinno być w porządeczku, panie i panowie. Ja tylko przypominam, że gadamy sobie dzisiaj o tym, co tam w Hormudzie. Jeżeli oglądasz widzów z odtworzenia, troszkę będzie taka incepcja. Oczywiście w opisie jest spis treści, możesz sobie skakać po rozdziałach, bo dzisiaj rzeczywiście jest ich całe zatrzęsienie. A teraz przechodzimy do kolejnej produkcji, która została nie tyle anulowana, co opóźniona, panie i panowie. Nowy Władca Pierścieni w kinach 8 miesięcy później, podaje nam magazyn Deadline. Mamy smutną wiadomość dla tych wszystkich, którzy nie mogą doczekać się kinowego powrotu do Śródziemia. Planowana na kwiecień premiera animacji The Lord of the Rings The War of the Rohirrim została odwołana. Datę tę przejęło widowisko Monsterverse Godzilla X Kong,
które z kolei oddało swoją datę produkcji Dune części drugiej. Czyli to się wszystko, widzicie, łączy, no bo to wszystko jest akurat Warner Bros. W przeciwieństwie do Godzilli, którego premiera opóźni się tylko o miesiąc, Lord of the Rings będziemy musieli czekać dużo dłużej. Warner Bros. Zamierza wprowadzić film do kin dopiero 13 grudnia 2024, czyli jeszcze rok i 4 miesiące, rok i 3 miesiące, grubo. Akcja War of the Rohirrim będzie rozgrywać się 183 lata przed wydarzeniami z Władcy Pierścieni, po tym jak Rohan zostaje zaatakowany przez żądnego zemsty bezwzględnego Lorda Ulfa. Król Helm i jego lud szukają schronienia w starożytnej twierdzy Hornburg. Dowództwo nad obroną fortecy, która z czasem stanie się znana jako Hełmowy Jar, przyjmuje córka władcy Hera. Więc rzeczywiście poważne rzeczywiście opóźnienie. Brian Cox został głosem legendarnego króla Helma Żelaznorękiego. No, tak naprawdę po co nie o tym piszą, bo wiadomo, że pewnie w Polsce będzie zdubbingowany, skoro będzie w kinie. W obsadzie jest także Miranda Otto, kogo tutaj jeszcze mamy, Ewinga będzie narratorką opowieści, w Herę wcieli się Geja Weiss, a Wolfa Luke Pascalino. Także rzeczywiście no, ciekawe głosy. Philip Bowen, współautor obu trylogii New Line na bazie prozy Tolkiena, pełni funkcję konsultantki przedsięwzięcia. No więc bardzo mi przykro, wiem, że co jakiś czas tam Warner Bros. Wrzuca rzeczy, tam wiadomo, że był Władca Pierścieni, był Hobbit, były kolejne produkcje, no tutaj dużo opóźnienia. No zobaczymy, może dostaniemy w międzyczasie jakieś wersje reżyserskie z dodatkowymi scenami czy czymś tam, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, a może być rzeczywiście grubo, ale to niestety, panie i panowie, nie koniec złych wieści. Teraz sobie pomówimy trochę o komiksach, bo jak Warner Brothers to DC, a jak DC to tak, to James Gunn, a jak James Gunn to kasujemy, anulujemy, a co se będziemy, jak se możemy, panie i panowie, co se będziemy. Kolejny superbohater ląduje w koszu, czy James Gunn ma dla niego inne plany, podaje Deadline. Jak widzicie, tutaj jest batmanowski, tu jest oczywiście Joker, ale tu jest batmanowski i jest Nightwing. Trwają porządki w DC Studios, zanim Gunn i Safran zaprowadzą swoje rządy w filmowo-komiksowym uniwersum, kolejni superbohaterowie padają ofiarami nowej polityki. Filmem, którego już nie zobaczymy, został właśnie zapowiadany od jakiegoś czasu Nightwing o przygodach jednego z pomocników Batmana. Nie ma go. Kononowicz, nie ma go, nie będzie niczego. Nightwing miał być reżyserskim projektem Chrisa McKaya, twórcy Robot Chicken oraz Lego Batman i opowiadać solową historię młodego Dicka Graysona walczącego z kryminalnym podziemiem w Gotham. Całość miała być luźnym spin-offem niezrealizowanego Batmana z Benem Affleckiem. Jak donosi jednak portal The Wrap, prace preprodukcyjne zostały wstrzymane. Wiadomo, DC. W 2022 roku pauza. W 2022 roku z plotek wynikało, że Graysona może zagrać aktor Dylan O'Brien, znany z Więźnia Labiryntu. Zaś w tym roku McKay udzielił wywiadu, w którym wyraził nadzieję, że z Jamesem Gunnem na pokładzie projekt może wreszcie poderwać się do lotu. No tak, lot. Pikujemy. I cały misterny plan też, wiecie jak to mawiał Siara. Nowy szef studia może mieć jednak inne plany. Dziennikarz The Direct sugerują, że anulowanie projektu ma związek z tym, iż Safran i Gunn widzą dla Nightwinga miejsce w ich projekcie odnowionego uniwersum DC. Widzą czy nie widzą? Zobaczymy. Mają się w nim w końcu pojawić, prócz grającego pierwsze skrzypce Damiana Wayne'a, inne postacie z wielkiej Bat rodziny. No, czy rzeczywiście tak będzie? Czas pokaże. Oczywiście wiadomo, że niedawno wszedł na ekrany kin Blue Beetle, który został różnie przyjęty. Akurat moja recenzja się opóźnia i mam nadzieję, że w końcu mi się uda na jutro wam ją wyrzucić. No ale to jest kolejny film typu Origin Story i tak to rzeczywiście jest. Nie wiem, czy tak naprawdę, czy jestem bardzo zakochany, zainteresowany w tym, co robi James Gunn, bo to wygląda jakoś bardzo słabo. Adaś pisze, że nienawidzę polskiego dubbingu. Nie no, w animacjach nie jest najgorzej, tak? A jeżeli chodzi o kolejne produkcje, no to zgodzę się, jest bardzo dziwnie. Ja ostatnio obejrzałem na Netflixie Misja Stone, tak, Misja Stone z Gal Gadot, czyli Heart of Stone. Specjalnie włączyłem polski dubbing. Jak to bolało, jak to naprawdę bolało, po prostu masakra.
Masakra jakaś. Blue Beetle nikogo nie obchodzi, co pokazuje box office, nie tylko. Ponieważ Blue Beetle, Wiktorze, nie wiem czy widziałeś, ale Blue Beetle to jest kolejna historia typu origin story i tam nie ma nic nowego, to jest dokładnie tak jakbyś oglądał skrzyżowanie Ironmana z Batmanem, z Supermanem. Po prostu wzięliśmy trochę stąd, trochę stąd, trochę stąd, zrobiliśmy, tara, poza ciekawymi efektami specjalnymi. Inaczej, w pewnych momentach są ciekawe efekty specjalne, a w pewnych momentach są efekty specjalnej troski. No ale to już niestety wiadomo, jak to wygląda w Hollywoodzie. Czasami tak się rzeczywiście zdarza, ale teraz lecimy dalej, bo komiksów jeszcze dużo jest do obgadania. Najnowsza plota hollywoodzka, panowie. Tak, Nicolas Cage wróci jako Ghost Rider w MCU. W którym filmie? A może w serialu? Podaje Heroic Hollywood. Hugh Jackman wróci jako Wolverine w Deadpoolu 3. Charlie Cox i John Bernthal wrócą jako Daredevil i Punisher w serialu Daredevil Born Again. Czy nadeszła pora na powrót Nicolasa Cage'a do roli Ghost Ridera? Najnowsza hollywoodzka plotka głosi, że Cage znów podpali czachę i wsiądzie na motocykl, tym razem dla Marvel Studios. W którym filmie bądź serialu może się pojawić? Jak myślicie? Piszcie, zanim jeszcze przeczytam artykuł, gdzie Nikuś się może pojawić. Wiadomo, że on zrobił 2 filmy. Wystąpił w 2 filmach jako Ghost Rider. Pierwszy był ok. Celowo mówię ok, nie bardzo dobry, ale ok. A drugi, powiedzmy, że o drugim zapominamy. Wymazujemy Ghost Ridera 2 z pamięci. Technicznie rzecz biorąc, sekundkę, zanim zacznę czytać, to dobra jest. Technicznie rzecz biorąc, Ghost Rider pojawił się już w MCU, ale nie był to Johnny Blaze, w którego wcielał się Cage, tylko Robbie Reyes, niech będzie, którego zagrał Gabriel Luna, czyli Terminator, w serialu Agenci Tarczy, Agents of S.H.I.E.L.D. Ta produkcja powstała jednak jeszcze zanim Marvel w pełni zintegrował serial z kinowym uniwersum na platformie Disney+, i pozostaje boczną, nieco zapomnianą alejką MCU. Cage z kolei wystąpił jako Johnny Blaze w 2 produkcjach studia Sony, nie będących częścią MCU. Był to Ghost Rider oczywiście i Ghost Rider 2. Tara. Teraz informacje o hollywoodzkich przeciekach. Twitterowe konta Can We Get Some Toast oraz My Time to Shine Hello. Świetna nazwa, nie? Prawie tak dobra jak Marcinowe recenzje. Donoszą, że zapowiada się powrót Cage'a do roli Ghost Ridera. Nie ujawniają jednak, w jakim projekcie Marvel Studio miałby zagrać aktor. Zawsze możemy jednak pospekulować, czyli los speculantos, panie i panowie, dajemy czadu. W którym projekcie wróci? Najbardziej prawdopodobny wydaje mi się występ Cage'a w którymś z multiwersowych projektów, czyli Avengers The Kang Dynasty albo, co nawet bardziej prawdopodobne, Avengers Secret Wars. Ten drugi film ma być zwieńczeniem 6. fazy. Pojawiły się już zresztą plotki, że w filmie może pojawić się Andrew Garfield jako Spider-Man, więc powrót Ghost Ridera wydaje się wpisywać w pewien trend. W jakich innych projektach mógłby potencjalnie powrócić? Może w Deadpoolu 3, w końcu pojawi się tam Hugh Jackman jako Wolverine. W tym momencie już wiadomo, że najprawdopodobniej na 99%, i to mówię wam jako plotkę, ale usłyszeliście to ode mnie, pojawi się Magneto, a także Profesor X, tak, Sir Patrick Stewart. Może w Daredevil Born Again w końcu wracają tam Cox i Bertal, a może w filmie Blade w końcu Łowca Wampirów i Ghost Rider współpracowali w komiksach nie raz. Czas pokaże. No zobaczymy, ja jestem ciekaw, bo bardzo lubię postać Ghost Ridera. Ja od dawna mówiłem, że ja chciałbym zobaczyć właśnie więcej filmów komiksowych R. Ghost Rider by się naprawdę idealnie wpisywał w ten pomysł. No, nie tylko rzeczywiście Ghost Rider, ale jest jeszcze kilka innych takich produkcji, ale chciałbym rzeczywiście zobaczyć rzeczywiście Cage'a w MCU w większej roli niż go widziałem w DC, bo to co pokazali we Flashu, to tam rzeczywiście są efekty specjalne specjalnej troski. Nie ma o czym mówić, po prostu jakoś rzeczywiście słabiutko. W What If znowu będą się bawić alternatywną historią i wskoczy w jakimś odcinku. Bardzo prawdopodobne, bo już wiemy w tym momencie, że drugi sezon jest w trakcie tworzenia, nie było problemu. DC i MCU mają wiele wspólnego, na przykład to, że obydwa ryją twarz po ziemi kompletnie. No, ryją twarzą, no to ostatnio tak. Ghost Rider może pojawić się też w Lokim. Tam mamy masę alternatywnych postaci, proszę bardzo. Więc tam dobrze wiemy, że rzeczywiście tych wariantów i w ogóle jest wszystkiego bardzo dużo. Gdzie, aż nawet wiecie co, tak z głupa sprawdzę, czy może coś wiadomo, ale wydaje mi się, że gdyby coś było wiadomo, to bym akurat już miał przecieki.
akurat ze swoich źródeł, ale mi się wydaje, że no niestety chyba jeszcze nie będzie nic tutaj zapowiedziane. No nie, niestety jeszcze nie ma tutaj, aczkolwiek, o proszę bardzo, taka ciekawostka, czy to jest nowa wersja, czy to jest kontynuacja? Kontynuacja. Pamiętacie taki film sprzed kilku lat, Lord of War, gdzie Nicolas Cage wystąpił wraz z Morbiusem. Jak się nazywał Morbius? Ten aktor się wcielił w Morbiusa. On też grał Jared Leto. O, proszę bardzo, będzie druga część, czyli Lords of War, czyli kontynuacja. Wystąpi m.in. Nicolas Cage, a także Bill Skarsgård. Proszę bardzo, taka ciekawostka, ale nie ma w jego przyszłych produkcjach właśnie żadnego Marvela. No, zobaczymy, może wiadomo, że to będzie wszystko trzymane. Marcin to nie roast, nie musi się bić po pysku. Nie bije się po pysku, po prostu jest hardkorowo, Wiktorowicz. No i tak, no chyba tak samo jak zresztą zakończyli ten tekst. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało dobrze. Ja tylko przypominam, że oglądamy dzisiaj, gadamy o tym, co tam w Hormudzie. Jeżeli to jesteś i jeszcze nie dałeś, proszę bardzo, subskrypcja i łapa w górę, a będziesz poinformowany przez YouTube'a, mam nadzieję, o wszystkich nowych rzeczach, które się dzieją na kanale. Na razie Barbie rzeczywiście bardzo szaleje, ale słuchajcie, może coś się w końcu ruszy, ponieważ może strajk się zakończy, gdyż amerykański sąd wydał wyrok w jednej ze spraw, a dobrze wiecie, że sądownictwo amerykańskie jest oparte na precedensie, tak? Tam jeżeli powiedzmy Jasiek Kowalski w Chicago został o coś oskarżony, jest wyrok taki, no to rzeczywiście nie może być inaczej sądzony w pewien sposób, oczywiście wielkie uproszczeniu, powiedzmy w Los Angeles, a tutaj tak akurat miało miejsce. Sztuczna inteligencja bez praw autorskich, co zrobią wytwórnie? To jest akurat artykuł The Hollywood Reporter. Czyżby pojawiła się szansa na zakończenie strajku scenarzystów i aktorów, a wszystko przez wyrok amerykańskiego sądu federalnego, który może sprawić, że wielkie wytwórnie zmienią zdanie co do sztucznej inteligencji i możliwości zastąpienia nią nieprzewidywalnych ludzkich twórców. No, grubo, może rzeczywiście coś będzie dobrego. Zobaczymy, sobie tylko doleję herbatkę. Dzisiaj, panie i panowie, uskuteczniam herbatkę białą i jaśminową. Akurat takie dzisiaj mam smaki. Jest pięknie, dobra. Lecimy dalej. W piątek sędzia Beryl Howell wydała wyrok w sprawie wytoczonej władzom amerykańskim przez Stevena Tollera. Jest on szefem Imagine Engines. W 2018 roku zgłosił system AI Creative Machine jako jedynego twórcę dzieła sztuki pod tytułem Recent Entrance to Paradise, czyli ostatnie wejście do raju. Teller, powołując się na przepisy dotyczące dzieł wykonanych na zlecenie, chciał następnie, by biuro US Copyright Office, czyli wiadomo, biuro zajmujące się prawami autorskimi, uznało dzieło za chronione prawami autorskimi, a jego samego jako właściciela tychże praw. Przepraszam bardzo. Biuro jednak odmówiło objęcia dzieła prawami autorskimi. Teller poszedł więc do sądu, twierdząc, że decyzja pozbawiona była podstaw prawnych i wynikała z arbitralnego widzimisię. Albo tak, a co to miało? No i oczywiście Howell podtrzymał jednak decyzję US Copyright Office. W swoim uzasadnieniu stwierdziła, że w obecnej formie prawo autorskie stworzone zostało wyłącznie do ochrony dzieł powstałych w wyniku twórczości działalności człowieka. W związku z tym dzieło, które stworzyła sztuczna inteligencja, nie może być chronione, brakuje mu bowiem kluczowego ludzkiego elementu. Howell dodała również, że istotą prawa autorskiego jest ochrona i zachęcanie ludzi do kreatywności i innowacyjności. Zdaniem Howell dzieła sztucznej inteligencji nie spełniają warunków związanych z kreatywnością, ponieważ obraz AI są wygenerowane mechanicznymi reprodukcjami pozbawionymi mentalnej koncepcji zdjęcia i obrazu. No tak nie do końca bym się zgodził, no ale to już jest inna mniejszość. Taki wyrok nie jest po myśli wszystkich wielkich wytwórni, które z pewnością nie chcą inwestować w rzeczy, do których później nie będą miały praw autorskich. Jaka przyszłość więc czeka AI w branży filmowej? Czekamy na decyzję wytwórni. No bo w tym momencie wyobraźcie sobie, że na przykład, no mówimy dzisiaj o Warner Brothers. Czekajcie, przełączę na dużą kamerę, żebyście widzieli, jak ja jestem piękny. Że na przykład Warner Brothers mówi do sztucznej inteligencji, pisze, ok, napisz mi scenariusz filmu. No i oni to rzeczywiście robią, tworzą, po czym się okazuje, że ten scenariusz to może sobie wziąć zwykły Marcin Skruch, Uwe Boll czy Patryk Wega i mogą sobie nakręcić na podstawie tego scenariusza swój własny film. No i teraz załóżmy, że ten film na przykład sprzedaje Netflixowi albo Amazonowi, prawda? I on odnosi sukces.
nie możesz się pultać, ponieważ dziękuję bardzo, nie ma praw autorskich, no bo to jest napisane przez sztuczną inteligencję, co nie? Chyba, że tam znowuż będą wrzucali, że to jest stworzone przez Alana Smithy, jakoś tak to się rzeczywiście wydarzyło. No, fajnie, cieszy mnie to, że rzeczywiście może coś się stanie, no bo ileż cholera jasna można czekać, no to aż będą kolejne filmy, aż się znowuż coś pojawi w kinie, a tutaj rzeczywiście nic i nic i nic i nic. To po prostu masakra. I jeśli zaczną zastępować aktorów animowanymi modelami, to producenci zajadą animatorów i dorobią się kolejnego strajku. Producenci to ludzie, którzy liczą, a nie uczą się. No, tym bardziej, że niedawno, mówiłem o tym chyba 2 tygodnie temu, może 3 tygodnie, że twórcy efektów specjalnych od Marvela, inaczej od Disneya, założyli związek zawodowy i też najprawdopodobniej będą strajkować, ponieważ są zawaleni robotą. Jest tego rzeczywiście mnóstwo. I sami przyznali, że te filmy, które ostatnio, no, Marvelowe, Disneyowe, które ostatnio wypuszczali filmy, seriale, jakość efektów specjalnych jest słabsza. I to nieraz poruszamy, czy to przy recenzjach, czy przy po prostu takich luźnych gadkach, że rzeczywiście no, nie jest super, nie jest rewelacyjnie, dają po prostu ciała, no bo jeżeli masz coś szybko zrobić, no to powiedzmy, załóżmy, nie ustawisz tego w programie na przykład, żeby renderował, żeby tworzył z jakością na 100%, tylko na przykład dasz na 90%, bo się okaże, że on ci to będzie robił 2 tygodnie, a ty masz tydzień. No więc w tym momencie, rozumiecie, o co chodzi? No i to jest po prostu dla mnie paranoja jakaś. Ja tego wszystkiego nie ogarniam, no ale jak nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a po prostu studia są łasne na pieniądze jak cholera. Iger sam zgarnia miliony wielkie rocznie, a teraz a co to się dzieje? A, to reklama jakaś wjechała. Super, dziękuję bardzo. Widzicie, dzięki takim reklamom jak ta zarabiam miliony, kupuję kolejny jacht. Kolejny skrót, najpierw sobie kup pierwszy. Najpierw sobie kup sobie kajak. I dobrze, niech sami tworzą, a nie żadne AI. Ja chcę chodzić na filmy robione przez ludzi, a jak będę chciał kino superbohaterskie wygenerowane AI, to sam z nim pogadam. Proszę cię bardzo. Jeśli w 100% jest to twór sztucznej inteligencji, to niech inni z tego korzystają, a na przykład jeśli 30 jest to twór ludzki, a 80 kompa, chyba 70 w tym wypadku, to nie powinno się z tego korzystać, jak się chce, mimo ludzkiego małego pakietu. Zgodzę się. Oczywiście, że tak. No, może być na przykład tak, że tu jest tak, będzie dywagowanie, bo ktoś powie, no ale dobra, spokojnie. Mój był pomysł, bo chciałem mieć film o tym, że facet siedzi przed kamerą i gada przez 1,5 godziny na YouTubie na live'ie, ale akurat scenariusz, już o czym ma być mówione, pisała sztuczna inteligencja, tak? I w tym momencie, jak to wiesz, jak to rozdzielić, czy no, znając życie, pewnie oni znajdą jakieś odpowiednie algorytmy, które stwierdzą, nie, że dziękuję bardzo, że skoro pomysł to jest 8,5%, napisy i tak dalej, to jest jeszcze ćwiart. Pewnie coś by takiego wymyślili, no ale rzeczywiście tu jest w tym momencie rozgraniczyć trzeba będzie i to wszystko. Oj, bardzo, bardzo dziwne czasy mamy i naprawdę idzie jeszcze dziwnie. Cześć Wiciu, bardzo serdecznie witam cię. Fajnie, że jesteś, bo akurat gadaliśmy sobie o sądzie i o sztucznej inteligencji, a teraz gadamy o tym, że coś się kończy, coś zaczyna, panie i panowie, bo Mario traci głos i widzę, że nie mam przygotowanego dla niego banerku. Oj, ale muszę tutaj zrobić zaraz banerek, bo Mario straci, panie i panowie, głos. To będzie jak najbardziej krótka wzmianka. Mario, panie i panowie, którego znamy, no oczywiście, że tak, nie tak dawno była przecież animacja, traci swój głos. Legendarny aktor podejmuje nowe wyzwanie, panie i panowie, że on tutaj pokazuje, proszę bardzo, ja podaję Nintendo, chociaż nie może to trwać, chociaż nic nie może wiecznie trwać, tak, Anna Janar tak śpiewa, nadejście tego momentu nie chciał zapewne doświadczenia żaden z fanów wąsatego hydraulika z Japonii. It's me, Mario! Charles Martinet, który przez prawie 27 lat użyczał swojego głosu postaciom takim jak Mario, Luigi czy Wario, odchodzi ze stanowiska aktora głosowego w Nintendo, aby podjąć nowe wyzwanie. W opublikowanym tweetie dowiadujemy się, że Charles zostanie ambasadorem Mario i będzie podróżować po świecie, szerząc radość tej postaci wśród fanów. Zarówno on, jak i Shigeru Miyamoto mają wkrótce pojawić się w specjalnym materiale wideo. Czy to wideo zdradzi nam, kto zastąpi tę żywą legendę? Kogo byście chcieli zobaczyć na jego miejscu? No, okej, to jest taka informacja z cyklu, dobra, w porządku, no. Jakoś akurat chyba pewnie nie będziemy specjalnie płakać, bo no wiele się nie dzieje, ale kogo byście wy widzieli, a właściwie słyszeli w roli Mario, panie i panowie? Dajcie znać. Tak, pokazywałem już te płytki wszystkie, które są za mną na początku. Musisz sobie przewinąć jak chcesz później.
Marcin, dawaj, napisz do GPT, co masz gadać na live i o tym gadaj. A wiesz, że mam czat GPT, używam czatu GPT, ale tak naprawdę to jest na zasadzie podaj mi 10 pomysłów, 10 pomysłów na odcinki. Tego się nie da, naprawdę tego się nie da zrobić, po prostu jest jakaś bzdura i to wszystko. Kogo byście widzieli, a właściwie słyszeli, dajcie znać, kogo byście słyszeli w roli Mario. No wiadomo, że logiczne się wydaje i pierwsze się na usta ciśnie, że i Chris Pratt, no bo to wiadomo, że była osoba, która dopiero co użyczyła głosu w, w, w filmie. No a tutaj tak to akurat wygląda. Więc Mario is no more. Już tutaj patrzę, co wy tam piszecie. Mieliśmy opening do Tajnej Inwazji stworzony przez AI i wyszła tragedia, tego nikt nie chciałby wykorzystać. No ogólnie Tajna Inwazja to niespecjalnie jest udana produkcja Marvela. Miałem wam zrobić recenzję i powiem szczerze, że nie dokończyłem nawet i chyba usunę te odcinki, które nagrałem, bo to jest po prostu jakaś masakra, co coś tam podziało w tym serialu. Słuchajcie, czy są tu jacyś gracze? No, mam nadzieję, że są. Powiem więcej. Wiem, że są, że tutaj jesteście, że tutaj się pojawiacie, więc dlatego teraz sobie pomówimy troszeczkę o grach. Panie i panowie, Baldur's Gate 3, tak, rzeczywiście, zacna gra, dużo się nie mówi. Baldur's Gate 3 na Xboxach jeszcze w tym roku, zabraknie jednak jednego trybu, jak podaje Game Informer. Podczas trwającego właśnie Gamescomu doszło do spotkania przedstawicieli studia Larian z Philem Spencerem, szefem dywizji Xbox, panie i panowie. Podczas tego spotkania omówiono dalsze losy jednej z największych premier tego roku, czyli Baldur's Gate 3. Jak wspominaliśmy wcześniej, studio napotkało na spore problemy przy próbie przeniesienia swojego najnowszej produkcji na słabszy Series XS. Jak się okazało, rozmowy były owocne i otrzymaliśmy wreszcie potwierdzenie, gra zadebiutuje na konsolach Xbox jeszcze w tym roku. Super, bardzo mnie to cieszy. Niestety, musi być łyżka dziegciu. To porozumienie musiało mieć swoją cenę, a będzie nią pozbawienie wersji na serię S trybu kooperacji na jednym ekranie. To właśnie on sprawił studiu największe problemy i jego usunięcie jest całkowicie uzasadnione w tym momencie. Dodatkowo warto wspomnieć, że zapisy w chmurze będą zsynchronizowane z linią tylko na linii PC Xbox lub PC PS5. Oznacza to, że jeśli zaczniesz przygodę na konsoli Sony we wrześniu, a w późniejszym terminie chcielibyśmy dokończyć na konsoli Microsoftu, będzie to po prostu niemożliwe. Zdarza się. Tutaj patrzę, widzę, że o proszę bardzo, ja i Adaś na PC, Wiciu na PC, Lancel dobrze, że nie na PS5. No, tak to się rzeczywiście zdarza, ale skoro właśnie jest Gamescom, panie i panowie, no to najważniejsze, najciekawsze gry, które zapowiedzieli, to jest oczywiście z Twitcha, Twitch.net, tak się ładnie nazywa, no wiadomo, portal dla graczy. Coroczne święto gier w Kolonii rozpoczęło się od wielkiego otwarcia prowadzonego przez nikogo innego jak Jeffa Keighley'a. Oczekiwane były jak zawsze dość wysokie i wygląda na to, że ceremonia otwarcia zaspokoiła apetyt graczy, zarówno tych oczekujących na nowości, jak i tych, którzy chcieli się dowiedzieć więcej o jej zapowiedzianych produkcjach. W tym wpisie zebraliśmy dla Was wszystkie najważniejsze zapowiedzi. Proszę bardzo, panie i panowie, więc tylko przeczytam pokrótce. Jeżeli chcecie, możecie wejść na film, sobie zobaczyć. Zwiastunów Wam niestety nie mogę pokazać, no bo wiadomo, prawa autorskie, więc tak to wygląda. Call of Duty Modern Warfare 3, proszę bardzo, z pokazem, no wiadomo, że nie mogę tutaj wrzucić. Diablo 4 zapowiada sezon krwi, więc warto również dla wszystkich fanów. Starfield z imponującym aktorskim trailerem. Tak, tutaj zwiedzanie, jak to było? Zwiedzanie kosmosu w rytm Rocketmana. Tekken 8, panie i panowie, ma datę premiery, więc 26 stycznia 24, więc sobie zapiszcie, jeżeli jesteście wielkimi fanami naparzanki. Małe strachy wracają w Little Nightmares część 3. Także może to dla fanów. Mortal Kombat zapowiada nowych wojowników. Słuchajcie, na tak ważnej konferencji nie mogło zabraknąć jednej z bardziej wyczekiwanych bijatyk, Mortal Kombat 1. Kolejny efektowny trailer zapowiada 2 nowe postacie, które zasilą roster. Trailer, roster, kurwa, nie można było powiedzieć grafik, co? Nie mogliście napisać grafik albo rozpiskę, roster. Wojowników w nowej części tej ultra brutalnej bijatyki. Będą to Sindel oraz generał Shao. Pozostaje już tylko odliczać dni w kalendarzu, bo premiera Mortal Kombat już 14 września, więc za 2 tygodnie.
Panie i panowie, dalej lecimy. Alan Wake 2 z aktorskim zwiastunem. Cyberpunk 2077 Widmo Wolności. The Lords of the Fallen. No i to byłoby na tyle. Rzeczywiście akurat więcej nie ma zapowiedzi, ale mi się wydaje, że to akurat wystarczy, bo mnóstwo jest tych gier, także na pewno dla każdego coś się znajdzie. Już tutaj patrzę. A ty, Marcin, w coś grasz? W tym momencie nie. W tym momencie nie gram w nic. Inaczej, z Wiktorem czasami pogrywam, bo ty jego Lego, co ostatnio graliśmy? Lego Avengers, w to ostatnio pogrywałem. A tak, żeby sam z siebie siąść, nie. Powiem wam, że naprawdę nie mam. YouTube pożera mnóstwo mojego czasu, bo to jest przynajmniej, żeby nie ściemniać. Umówmy się, 3 godziny dziennie. 3 godziny dziennie trzeba na YouTube'a poświęcić, bo to pamiętajcie, filmy trzeba obejrzeć, trzeba je zrecenzować, zmontować i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo bym chciał, ale nie mam nawet czasu. Nie mogę się doczekać zagrać Homelanderem w nowym Mortal. Proszę bardzo. Diablo i Blizzard Studio, które nie szanuje swoich graczy. Ostatnio kupiłem Diablo 4. W bibliotekach Rooster to lista graczy i używa się tego sformułowania właśnie. Wiem, że się używa, ale w tym momencie Rooster można było zastąpić spokojnie rozpiską, grafikiem, szablonem i tak dalej, i tak dalej. Także listą zawodników, proszę bardzo, no nie byłoby raczej problemu. Ja wiem, że w tym momencie powinien mieć hype na to, tak, i w ogóle i tak dalej, ale akurat mnie takie rzeczy bardzo drażnią i tutaj łączę się z kabaretem łowcy.b, makaronizmy na ojczyznym języku blizny. Tym bardziej, że akurat ja mógłbym śmiało, że tak powiem, używać, mógłbym się pewnie jakoś tego wytłumaczyć. No co, jestem za granicą 20 lat, mogłoby mi się to wtoczyć tak do mojego języka potocznego, mimo że na przykład już sam zauważam po sobie, że moja gramatyka bardzo, bardzo szaleje. Moja składnia językowa też się dużo bardziej zmieniła, co? Bardziej się zmieniła. Ale staram się, a to mnie dżaźni. Dobra, a skoro było o nowościach, no to lecimy dalej, bo tych nowości rzeczywiście jest całe mnóstwo. Tym razem to, co nam Netflix, panie i panowie, prezentuje we wrześniu 2023. Przypominam oczywiście, że Netflix to nie tylko nowości, ale to też nowości na platformie. Wiadomo, że czasami wykupują licencje, wypożyczają licencje, więc pojawiają się nowe rzeczy, a także takie starsze, które już możemy skądś znać. Więc lecimy, co teraz mamy? Wrzesień, pierwszy. Szczęśliwy finał, Happy Endings, komedia. Obsada Gaty Jensen i Martin Lökelmark. To jest jakieś kino chyba norweskie albo duńskie. No, nie znam w każdym razie. 1,5 dnia. Kolejna produkcja od nich. Rozczarowani, Disenchantment. Fantasy, komedia przygodowa, proszę bardzo, czyli animacja. Trochę wygląda jak kreska, którą, że tak powiem, znam bardzo, bardzo dobrze. 6 września to Infamia. Panie i panowie, dramat. Zofia Jastrzębska i Sebastian Ułach. To jest produkcja po latach życia w Wielkiej Brytanii i nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają do rodzimej Polski. No, pewnie mógłbym się z tym jakoś tam utożsamiać. Zobaczymy. 6 września może sobie obejrzę. Drapieżniki, czyli Predators, film dokumentalny, oczywiście obsada Tom Hardy, ale domyślam się, że on tutaj bardziej jest jako Krystyna Czubówna, czyli sobie pewnie czyta. Dalej, co mamy kolejne? Honor Scouta, tajne akta Boy Scouts of America, czyli kolejny dokumentalny True Crime, czyli pewnie jakiś znowuż wyjdzie na jaw jakieś niefajne rzeczy. 7 września Gamera Rebirth. W lecie 1989 roku 4 chłopców z Tokio jest świadkami nadejścia Gamery, żółwia kaiju, który odważnie stawia czoła olbrzymim potworom pożerającym ludzi. Tak, jak najbardziej. Gamera to jest uniwersum Godzilli. Jeszcze powiem wam tak, jeszcze nie zdecydowałem, czy będę omawiał tenże film. Może zobaczymy, czy akurat się znajdzie czas. 7 września to jest pewnie piątek, tak? No akurat to jest czwartek. Zobaczę, może się ogarnę, może mi się uda mi się obejrzeć. Jeżeli jesteś tutaj w tym momencie na czacie jeszcze Gaiju, to daj mi znać. Wydaje mi się, że akurat Godzilla potykał się właśnie z Gamerą w jednym z odcinków. No, ale tych odcinków było tak dużo, że już zapomniałem. Top Boy, panie i panowie, kryminał. Kolejną produkcją. Ostatnie działania Salego nie pozostały bez wpływu na jego układy z Dashenem. Gdy pojawiają się nowe problemy, ich wspólne imperium zaczyna być rozsadzane przez siły działające zarówno od wewnątrz, jak i od środka, z zewnątrz. No. Ukochane dziecko, Liblis Kind. Kolejna produkcja od nich, Virgin River, czyli film, dramat obyczajowy
z 2019 roku. Lecimy dalej. Nieznane miejsca szpiegowskie, film dokumentalny. Dużo ostatnimi czasy rzeczywiście Netflix wrzuca dokumentów, a jak robi dokumenty, to rzeczywiście ciekawe. Mm. Ciekawe, czy ta wersja Gamery też pierdzi ogniem. Zobaczymy, zobaczymy. No, zapewne obejrzę, no bo czemuż by nie. Tapi, tak, rzeczywiście biograficzny dramat. Bernard Tapie, szaleńczo ambitny przedstawiciel klasy robotniczej, dołącza do grona Francuzów budzących wielkie kontrowersje. Freestyle, czyli sensacyjny film z Maciejem Musiałowskim w roli głównej. Pojawia się, to jest kolejna produkcja. 14 września Czerwony kapturek na tropie, czyli fantasy. Domyślam się, że rodem z Japonii, panie i panowie. Czerwony kapturek ma zagadkę kryminalną do rozwikłania na królewskim balu z Kopciuszkiem. Czy rozwiąże że sprawę zanim wybije północ? Orzesz mordę. Domyślam się, że nie reżyserował tego Uwe Boll, ale pewnie niedaleko. Słuchajcie, no ja rozumiem pewne rzeczy, ale dobra, lecimy dalej. Serce w chmurach, Love at First Sight, panie i panowie, to kolejny, oczywiście tym razem komedia romantyczna. Hrabia, El Conde, to jest czarna komedia. No i to może być rzeczywiście ciekawe, bo ja lubię. Hrabia to film łączący czarną komedię, horror osadzony w równoległym świecie, inspirowany współczesną historią Chile. No, może być ciekawie. Tutaj padają oczywiście za chwilę pewne nazwiska, których raczej nie powinienem wymawiać. Lato Summer. Lato Summer. No dobra, Surviving Summer. Pani jest dziewczyna Summer, która właśnie odkryła, że uwielbia surfing, wraca do Charlotte. No wiadomo, że w Ameryce można się nazywać lato, można się nazywać zima, czy można się nazywać kwiecień, mieć na imię, proszę bardzo, nie ma jakiegoś problemu. 21 września, czyli kolejny serial się pojawi z Gillian Anderson w jednej z głównych ról. Wiecie, o jaki serial mi chodzi. 27 września zdumiewająca historia Henry'ego Sugara. Ekranizacja popularnego opowiadania Rolanda Dahla o bogaczu, czyli to jest coś dla młodzieży, dla młodej młodzieży, bo akurat Roald Dahl to kojarzy, moja córka czyta jego książki. Bracia z Przedmieścia, część druga, czyli dramat kryminalny. 28 września to Castlevania Nocturne, czyli rzeczywiście coś dla fanów animacji fantasy przygodowej. 29 września to jest Nigdzie, czyli Nowhere, panie i panowie. Dramat thriller. Może być rzeczywiście, mi się dzieciaki śmieją i nie wiem, co się w ogóle dzieje. Także rzeczywiście całkiem ciekawie się zapowiada wrzesień chciałem powiedzieć od Amazon, ale to rzeczywiście od Netflixa. Już patrzę, co sobie tutaj piszecie. Moja ulubiona z gier to Cyberpunk. No proszę cię bardzo, nawet jeszcze w Cyberpunka nie zagrałem. Najbliższą grą, na którą się zasadzam, to jest nowy Robocop od polskiego studia, którego oczywiście głosu Murphy'emu użycza po raz wtóry Peter Weller. Inna toczka na Netflixie to Stranger Things 5. Choć popieram, by nie używać naleciałości z zagranicy tego typu, tylko polszczyzny. No widzisz, bo robili to twórcy Simpsonów. Rozczarowani to serial tych samych twórców, co Simpsonowie, jeśli dobrze kojarzę. No bo nawet ta kreska, która się tutaj pojawia, to rzeczywiście jest właśnie bardzo, bardzo podobna. W tej gamerze ciekawa kreska przywozi na myśl mi Spiderka. No, zobaczymy. Zapomniałem napisać wcześniej. Jeżeli ktoś tęskni za Dune'ą, to polecam Dune World. Teraz piszę scenariusz do omówienia twórczości reżysera tego filmu. Bardzo gratulujemy. Gamera pierdzi ogień. No to zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Także dzisiaj się dzieje dużo, bardzo dużo. No czasami tak jest, że akurat są tygodnie, kiedy nic się nie dzieje, ale teraz już kończą się wakacje, więc wracamy do życia filmowo. My też wracamy, panie i panowie, do życia filmowo, bo jak tak patrzyłem ostatnio, a tutaj się dzieje z tym YouTube'em, tak jakoś tak wolno. Jak tak patrzyłem rzeczywiście ostatnio, no to dzieje się bardzo, bardzo dużo. Niby te same rzeczy, niby te same się rzeczy wrzuca tu i tam, a na przykład mam jeden odcinek, to się nazywa Rolka, tak? Mam jedną rolkę na Facebooku, czyli na Facebooku Marcinowej Recenzji, która ma już prawie 1 milion wyświetleń. To jest grubo. Dzisiaj dostałem powiadomienie z Instagrama, że jedna z nowych też rolek są na Instagramie, uzyskała wyświetleń ponad 3,5 tysiąca wyświetleń, także naprawdę grubo, bardzo grubo. A na YouTubie, panie i panowie, mamy już chyba 6 albo 7 materiałów, które przekroczyły 100 tysięcy wyświetleń, więc nic tylko się rzeczywiście cieszyć. Lecimy dalej. Teraz nagrody PISF-u. PISF, tam jest na końcu, to jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Nagrody 2023. Znamy nominowanych do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zostaną one przyznane już po raz 15 w następujących kategoriach. Animacja kultury, ale to akurat zaraz tutaj powiemy, bo są nominacje, więc sobie odczytamy. Animacja kultury filmowej, Kino bez barier, Biblioteka Scenariuszy Filmowych, 19. Festiwal Filmowy Millennium Dogs Against Gravity, plenery film Spring Open i szkolenie antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla ekip filmowych. Innowacja lub rozwiązania technologiczne o historii przez nowoczesność, film VR Kino jako nowoczesna rekonstrukcja powrotu Birbanta Kazimierza Pruszyńskiego, event nowych technologii zdjęć filmowych, Retroteka. Może tak zamiast tego nie będziecie kombinowali i weźmiecie i stwierdzicie, kurde, to popracujemy nad dźwiękiem w polskich filmach? Krytyka filmowa Łukasz Muszyński, Artur Zaborski, Marcin Radomski. Książka o tematyce filmowej to są książki Karoliny Pasternak, Piotra Kletkowskiego, Seweryna Kuśmierczyka, pod redakcją Seweryna Kuśmierczyka, a także pod redakcją Rafała Syski i Anny Wróblewskiej. Dystrybucja polskiego filmu to kinowa dystrybucja IO, międzynarodowa dystrybucja festiwalowa filmu Chleb i Sól, a także dystrybucja filmu Lombard. Debiut roku to Kamil Krawczycki, Natasza Parzymies, przepraszam bardzo, oraz Damian Kocur, a plakat filmowy to Orzeł, Ostatni Patrol, Chleb i Sól i Imago. Więc no, rzeczywiście dosyć ciekawe nagrody. Nominacje, przepraszam. Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są szczególnymi wyróżnieniami w branży filmowej. Doceniają pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmową. No, w porządku. No i widzicie, zapomniałem wam tutaj pokazać, miałem przełączyć, no, ale czasami tak to rzeczywiście jest. Więc PISFE, no kiedy oczywiście będą już nagrody przyznane, sobie o tym pomówimy troszkę szerzej, troszkę więcej. Może nawet się uda zaprosić jakiegoś gościa, żeby to w miarę sensownie skomentować. Wcześniej było słów kilka o tym, że poopóźniało się rzeczy, że jest premiera 1, 2, 3 przeniesiona, a teraz będzie o tym, że Disney anuluje, panie i panowie. Długi Kamealoha. Skasowana szybciej niż Długi Hauser. Przypomnę tylko wam, że Długi Kamealoha to jest nowa wersja przygód Długiego Hausera. Oczywiście stwierdzono, że będzie dobrym pomysłem zamienienie kilkunastoletniego chłopaka na kilkunastoletnią dziewczynę. Rewelacyjny pomysł. Mówię rewelacyjny, bo który to już raz okazało się, że zmienione kombinowanie to nie jest dobry pomysł, że my raczej wolimy to, co już znamy. No ale poprawność polityczna ma swoje prawa w Ameryce. Długi Kamealoha, lekarka, nie powtórzy sukcesu serialu Długi Hauser, lekarz medycyny. Oryginał przetrwał 4 sezony, nowa wersja została skasowana przez Disneya po zaledwie 2 sezonach. Doktor Lachela Długi Kamealaoha, genialna nastolatka, łączy karierę początkującego lekarza z codziennym życiem 16-latki. W szpitalu geniusz Lacheli zadziwia pacjentów i kolegów po fachu, którzy dają jej przezwisko Długi na cześć serialu z 90 lat. Kochający tato Benny i oddana pracy lekarza mama Clara, jednocześnie szefowa Lacheli, obawiają się, że ich córka zbyt szybko dorasta. No oczywiście i tak dalej, tutaj rzeczywiście widać jest. No ale jak widać, skoro anulowali po 2 sezonach, no to się nie przyjęło. To widzowie powiedzieli, nie, dziękuję bardzo, nie mamy takiej ochoty, nawet jak popatrzycie na to zdjęcie tutaj, które mamy, a nie będzie widać, o jest, proszę bardzo, jakże bardzo piękna poprawność polityczna w tej Ameryce jest, no ale może rzeczywiście tak to jest w społeczeństwie. Ludzie nie kupili, stwierdzili, dziękuję bardzo, nie jesteśmy tym zainteresowani, nie chcemy więcej tego oglądać, no i nie jest to niestety, panie i panowie, jedyna produkcja od Disneya, którą oni anulują, jedyny serial, bo również tak się stało ze Spiderwick Chronicles. Tak oszczędza się w Hollywood. Disney Plus kasuje nakręcony serial. Nakręcony serial. Nie to, że koncept, scenariusz, nakręcony serial. Jak podaje Deadline, Disney Plus kontynuuje zapowiedzianą wiosną czystkę kontentu. Zostawię to tak na chwilę. Której celem jest zaoszczędzenie prawie $2 miliardów. Najnowszą ofiarą nowej polityki został serial fantasy dla młodych widzów The Spiderwick Chronicles. The Spiderwick Chronicles to nowa ekranizacja cyklu fantasy dla młodych odbiorców, znana w Polsce pod tytułem Kroniki Spiderwick. Za jej realizację odpowiadały 20 Television i Paramount Television Studios. Pierwszy sezon składa się z 8 odcinków. Zdjęcia do niego rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku w Kanadzie i zakończyły na początku tego roku.
Osobą prowadzącą projekt jest Aaron Eli Colite. W obsadzie znaleźliśmy m.in. Jack Dylan Grazer, Lion Daniels, Noah Cottrell, Joy Bryant i Michaela Lee. W złoczyńcę pierwszego sezonu wcielił się z kolei Christian Slater. No, Christian Slater mojemu pokoleniu znany bardzo dobrze, czy to chociażby Więcej Czadu, czy Cavs, więc rzeczywiście, albo nawet z filmu wspomnianego dzisiaj Uwe Bolla. Paramount nie poddaje się i zamierza zaproponować przyjęcie nakręconego serialu innym platformom i stacjom telewizyjnym, czy jednak znajdzie się chętny do jego uratowania. Sekundka, pauza. Kroniki Spiderwick to pasjonujące przygody rodzeństwa Grace'ów, miłośniczki Floretu, Malory, Simona, sympatyka małych zwierząt i Jareda, ciągle wpadającego w szkolne tarapaty. Dzieci wraz z matką przeprowadzają się do zabytkowego, ale mocno zniszczonego wiktoriańskiego domu. Od pierwszych chwil odkrywają jego intrygujące tajemnice. Coś wydaje odgłosy w ścianie. Pod warstwą tapety znajduje się gniazdo jakiegoś żyjątka, w kuchni zaś windą do tajemniczego pokoju bez okien. A potem na strychu skrzynię w niej tajemniczą książkę Przewodnik terenowy. Skasowany przez Disney Plus serial nie jest pierwszą ekranizacją cyklu. W 2008 mieliśmy film pełnometrażowy Kroniki Spiderwick. W jego obsadzie znaleźliśmy m.in. Freddie Highmore, Sarah Bolger, Nick Nolte, David Strathairn, Mary Louise Parker i Seth Rogen. No, akurat rzeczywiście tamten film mi się w miarę podobał. Wiadomo jak to było. No tak, zgadza się. No, czystka kontentu, po prostu masakra. Niech sobie tę poprawność polityczną wsadzą, a usuwanie gotowych albo prawie gotowych filmów to czyste, tak, jak najbardziej. Jak można, brak szacunku do ludzi tworzących owe dzieło. No i pomyśl sobie znaczy inaczej. Było już wiele, że tak powiem, karier, które się w pewien sposób może nie rozsypały, ale zatrzymały na kilka lat, bo na przykład nakręcił, aktor wystąpił w jednym filmie, w drugim, no i po czym się okazało, panie i panowie, że nagle ten film studio stwierdziło, że dopiero my wypuścimy za 2 czy 3 lata. No i przez 2 czy 3 lata dany aktor, aktorka nie dostawała propozycji. Po czym film został wypuszczony do kin, czy tam w telewizji, jak to był serial, no i nagle ciach, proszę bardzo, i lecimy z koksem i jest grubo. No trochę dla mnie to jest dziwne. Jeżeli dostali zapłacone, no to przynajmniej pół biedy, prawda? Bo rzeczywiście może coś takiego być, że no nie będzie najgorzej, ale jeżeli nie, no to może być grubo. Panie i panowie, ja tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hormudzie. Jeszcze sobie pogadamy oczywiście o Rebel Moon, czyli o produkcji, której nie chciał. Powiedział, że nie interesuje go to, nie chciał George Lucas jako kolejnego filmu z cyklu gwiezdnowojennym, a także będzie o naszym cudownym, między innymi Uwe Bollu, panie i panowie. Więc nie przegapcie tego, bo to może być ciekawe. Słuchajcie, Rebel Moon. Ile dodatkowego materiału zobaczymy w Snyder's Cut? Tak, rzeczywiście wiadomo, że Zack Snyder jest słynny z tego, że takie rzeczy się pojawiają. To jest akurat artykuł Deadline. Fani DC długo walczyli o reżyserską wersję Ligi Sprawiedliwości. Dzięki ich oddolnej inicjatywie w 2021 roku światło dzienne ujrzało 4-godzinne widowisko Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Recenzja jak najbardziej jest na kanale, możecie sobie obejrzeć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Takiego problemu nie będzie w przypadku Rebel Moon. Netflix, dla którego reżyser zrealizował 2-częściową produkcję, zapowiedział, że udostępni dodatkowy materiał. Teraz dowiedzieliśmy się, ile go będzie. No, bardzo mnie to cieszy, bo ja akurat, tak samo zresztą jak wy, stąd ta lista tutaj tych filmów, lubimy takie rzeczy, lubimy sobie to oglądać. Zack Snyder opowiedział o pracy nad Rebel Moon w rozmowie opublikowanej przez Netflixa na blogu Tadam. Zdradził, że już podczas zdjęć realizowano sceny przeznaczone specjalnie do wersji reżyserskiej, która będzie o prawie godzinę dłuższa niż producencka. Godzinę, czyli wiecie, nie jest to zwykłe 8 sekund, które tam Ridley Scott wrzucił w łowcy androidów, tylko grubo. Widziałem ostatnio na Instagramie chyba, tak, Kocham Kino spotkał się ze Zackiem Snyderem w Londynie w zeszłym bodajże roku, także fajna sprawa Netflixowa. Wersja reżyserska zawiera blisko godzinę dodatkowego materiału, można więc powiedzieć, że to uprawniona wersja rozszerzonego uniwersum. Zobaczymy, naprawdę dużo obiecał. Będziecie mieli okazję głęboko zanurzyć się w świecie przedstawionym, co notorycznie robiłem przez całą swoją karierę. Nie wiem, jak wyciągnąłem się w wersję reżyserską, ale powiem wam, że dla mnie to coś
o co zawsze musiałem walczyć w przeszłości, a nikt tego nie chciał. To było nieślubne dziecko, które zawsze starałem się poskładać w całość, bo miałem poczucie, że jest w tym coś głębszego. Zwiastun sobie możecie już zobaczyć w tym momencie na YouTubie, jest dostępny i tylko przypomnę, mówiłem wcześniej, ten film to był scenariusz na kolejną część, jakiś czas temu oczywiście, na kolejną część Gwiezdnych Wojen, ale George Lucas przeczytał, sprawdził, powiedział mu, że mu się nie podoba, dziękuję bardzo, więc Zack Snyder stwierdził, ok, no to ja troszeczkę pozmieniam, zrobię, że nie będzie to kolejna część Gwiezdnych Wojen, tylko solowy film i będzie tak, jak będzie, więc kiedy będziecie to oglądali, no 19 kwietnia, nie, to druga część, pierwsza w grudniu jest, to możecie mieć w pamięci, o proszę bardzo, tak to mogło wyglądać. Pierwsza część Rebel Moon, nosząca podtytuł Dziecko Ognia, trafi na Netflix już 22 grudnia, druga zadająca rany 19 kwietnia 24. Oczywiście obydwie będą omówione na kanale. Tutaj jest zarys, ale gdy spokojnej kolonii na skraju galaktyki zagrażają potężne armie, największa nadzieja na przetrwanie mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza Kora, nie Jackowska. Mając za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w walce, Kora zbiera grupkę outsiderów, powstańców i wieśniaków i wojennych sierot z różnych światów, których łączy potrzeba odkupienia i zemsty. W bitwie o losy galaktyki powstaje nowa armia bohaterów. Widzicie tutaj korelację z Gwiezdnymi Wojnami? Bardzo, bardzo duża. W obsadzie znaleźli się m.in. Sofia Boutella, Anthony Hopkins, Charlie Hunnam, Jimon Honsu, Donna Bay, Ray Fisher, Cary Elwes. Cary Elwes, panie i panowie, dla wszystkich fanów jest to Robin Hood z filmu Mela Brooksa, albo chociażby Doktor z serii filmów Piła. Corey Stoll, Michelle Huisman oraz Stuart Martin. W 2012 roku, kiedy Lucasfilm zastanawiało się, jak wskrzesić Gwiezdne Wojny, Snyder zaproponował studiu realizację widowiska przypominającego 7 samurajów Kurosawy, tyle że z dzielnymi Jedi w centrum opowieści. Wytwórnia ostatecznie odrzuciła pomysł, decydując się na przebudzenie mocy. Wielki to był pewnie błąd, bo widziałem przebudzenie mocy. Snyder najwyraźniej nie zapomniał o swoim koncepcie i po sporych zmianach w fabule postanowił wykorzystać go dla Netflixa. Za fabułę Rebel Moon odpowiadają te same osoby, z którymi Snyder współpracował przy swoim poprzednim Netflixowym przedsięwzięciu Armii Umarłych, czyli Shay Hayton i Kurt Johnstad. Snyder liczy, że film da początek nowemu ekranowemu uniwersum. Oczywiście, że tak, bo teraz wszystko będzie się kręciło wokół uniwersów różnego rodzaju. O, proszę bardzo, tutaj widzę, że ktoś jest tak samo jak i ja wielkim fanem nie dość, że Ridleya Scotta, to jeszcze teorii wielkiego podrywu. Te 8 sekund zmieniają całkowicie wydźwięk filmu. Przypomniało mi się z The Big Bang Theory. Tak, to jest z odcinka, kiedy Howard próbuje wyciągnąć Leonarda z domu, ponieważ robią dla niego niespodziankową imprezę urodzinową, a Howard Bidulek, który jest uczulony na orzeszki ziemne, postanawia zjeść batona i wylądować na pogotowiu. Grubo. Tutaj patrzę, co piszecie. Może jestem opóźniony, ale wczoraj dopiero Splita obejrzałem. Powiem, że trochę wolno się rozkręca, ale później to, co sprawia James McAvoy, jest spoko. Wyczytałem, że też miał grać Phoenix. Jak oceniasz Splita? Mi się podobał, nawet chyba jest recenzja na kanale rzeczywiście, ale to jeszcze chyba na starym kanale. Bardzo ciekawe. Ten film bardzo podzielił ludzi, wiesz? Gro mówiło beznadziejny w ogóle, co to jest, nie. Mi się podobał, przyznam, że podobał zarówno Split, jak i Unbreakable Man bodajże. No i potem to, co zrobili jeszcze później. I już tutaj patrzę. Kurczę, zapomniałem tutaj, tak miałem tutaj, że wersja reżyserska zawiera Dobrze, to następnym razem, bo jeszcze zostało coś do przeczytania. Kosmicznych 7 wspaniałych w Gwiezdnych Wojnach było już 2 razy w Wojnach Klonów i raz w Mandalorianie bardzo często. Jak na przykład popatrzę na Gwiezdne Wojny, to my dostaliśmy w ciągu tych 9 filmów, głównych oczywiście, ten sam się film powtórzył kilka razy, bo jeżeli popatrzysz, to Nowa Nadzieja oraz czyli 4. i 6. część, to jest to samo, tak? Mamy Gwiazdę Śmierci, mamy Gwiazdę Śmierci kolejną. Jeżeli popatrzysz na ten już dalej będzie zapomniał, jak nazwał ten super genialny film, czyli już Przebudzenie Mocy, tak? Przebudzenie Mocy to jest znowuż ten sam film. No i potem jeszcze chyba 9. część to jest znowuż niemalże to samo, więc tak naprawdę my w kółko dostajemy to samo.
czy wysłałeś już te wygrane książki Ostatni Diament? O, widzisz, zapomniałem powiedzieć, nie, książki będą wysłane dopiero w piątek. Także musicie, ty oraz Oliwier, musicie poczekać do piątku. Wtedy będą właśnie śmigane. Kręcimy dubla, youtuber zapomniał. Wiktor, nawet nie masz pojęcia, ile to razy. Mam taki pomysł, żeby kiedyś, no to prawda nie na YouTube, ale to pewnie zrobię na grupę wspierających, czyli na skruchowisko VIP, więc jeżeli chcesz, to zapraszam do dołączenia. Słuchajcie, już można za 10 zł dołączyć. Wrzucić właśnie cały materiał, bo na przykład wy widzicie efekt końcowy, tak, to powiedzmy 10-12 minut, ale czasami jest tak, genialny przykład, recenzja, którą nagrałem, a której nie opublikowałem, to było, no i w tym momencie zapomniałem, no widzicie, tak to czasami jest, o lalce, która zabija, ta ostatnia, która była, możecie mi przypomnieć, jak się nosi ta dziewczynka, Megan, tak? O, właśnie, Megan. Taki był. Nagrałem 30-minutowy materiał. No i tam oczywiście jest bardzo często, kiedy to się nagrywa, no to więc zaczynam mówić, no czekajcie, co ja ostatnio, o, wczoraj oglądałem krzyk Szóstka, no i powiedzmy zaczynamy czy Jigsaw rzeczywiście będzie zabijał w tym... Nie tak miało być. Czy Jigsaw rzeczywiście... Kurczę, tutaj tego nie włączyłem. Włączasz, poprawiasz, kominiusz. Oj, kurczę, to jest niebieskie światło, a miało być czerwone. Nie zielone, czerwone. Okej, w porządku. I takich się rzeczy robisz i nagle się okazuje, że z 30 minut po tym materiału, który ty nagrałeś, montujesz to i wychodzi z tego 10 czy tam 12 minut. Czasami są fajne rzeczy, a czasami sobie na przykład tutaj coś mówię, a nagle ktoś tutaj tato. No i trzeba kombinować jeszcze raz, więc no taki jest pomysł, żeby wrzucić kilka razy taki właśnie materiał cały. Recenzja oczywiście swoją drogą na YouTubie, a materiał powiedzmy niezmontowany taki rzeczywiście wrzucić no zarówno na Patronite'a, jak i na naszą stronę wspierających. Takie ciekawości, jakie wasze ulubione pierogi, bo właśnie degustuję pierogi z serem ruskie. Najlepsze pierogi są ruskie jak dla mnie. Ale są oczywiście też bardzo dobre mięsne. To taki jak tytuł, jak kręcimy dubla, youtuber zapomniał, zbierz te najciekawsze, niech wyjdzie tak około 30 minut dubli. No wiesz co, można byłoby, ale powiem ci, motyw jest taki, że akurat to, co ja zmontuję, to wywalam. Bo rzeczywiście z samych recenzji, które nagrałem do tej pory, no to jest tego kilkaset i tego już jest kilka ładnych, chciałem powiedzieć giga, ale to już w tym momencie raczej tera, także to, co już zmontuję, to materiał oryginalny wywalam, usuwam. Zgadza się, takie życie jest ojca, wiesz, no to normalna sprawa, ale nie jest najgorzej, skoro rzeczywiście w końcu da się te recenzje w miarę, powiedzmy, regularnie publikować, to znaczy, że nie jest najgorzej. Słuchajcie, teraz słów kilka o naszym ulubieńcu i nie będzie o Ridleyu Scottie, nie będzie o Patrycjuszu V, tylko będzie o Uwe Bollu, bo Uwe Bollu, niech będzie Bolek, zapowiedział I'll be back. No i rzeczywiście on jest back. Uwe Boll powraca. Zobaczcie zwiastun policyjnego First Shifts i akurat to jest artykuł z YouTube'a, czyli domyślam się, że pewnie ze strony Uwe Bolla, gdzie tam pewnie zamieścił zwiastun. Jak zapowiadał, tak zrobił. Uwe Boll, który jeszcze kilka lat temu stwierdził, że ma dość kina, nakręcił właśnie nowy film First Shift. Czyli może być to pierwsza zmiana? Zobaczymy. Informacje o projekcie podawaliśmy w lutym, a już teraz mamy jego zwiastun. No, możecie sobie go zobaczyć. Wpiszcie sobie First Shift trailer na YouTubie, wam się już pojawi, bo domyślam się, że polskiej wersji jeszcze pewnie nie ma. Jest First Shift jest jego drugim filmem powstałym po tym, jak ogłosił porzucenie kina. Pierwszym była produkcja niemieckojęzyczna Hanau o strzelaninie z lutego 2020, w której zginęło 9 osób. Reżyser nie jest jednak zadowolony z tego doświadczenia. Twierdzi, że praca nad filmem przypominała mu, dlaczego przestał robić filmy w Niemczech. To zapraszam do Polski kręcić filmy, to domyślam się, że jeszcze szybciej zrezygnujesz. No ale zobaczymy. Nowy projekt jest jego pierwszym od czasu Rampage 3, Zamach na prezydenta, filmem nakręconym po angielsku. W głównych rolach wystąpili Kristen Renton i Gino Antony Pesci. Nie Joe Pesci, tylko Gino Antony Pesci, tam Pesci. Film będzie historią pary policjantów podczas ich pierwszego dnia wspólnej służby w Nowym Jorku, czyli zgadza się, czyli pierwsza zmiana. Ona była dotąd policjantką w Atlancie, lecz teraz przeniosła się do Nowego Jorku. On jest nowojorskim gliną, który woli pracować sam, ale musi się zgodzić na nową partnerkę. Ich pierwszy wspólny dzień wywróci do góry nogami osobista tragedia i mafijne morderstwo. I tutaj widzicie, można sobie zobaczyć zwiastun, jest dostępny.
chciałbym powiedzieć, kurczę, jest, tak, w końcu Uwe wypuścił film, trzeba go obejrzeć. No nie wiem, panie i panowie, aż nawet sprawdzę, kiedy jest jego premiera, bo to jest, światowa premiera jest dopiero w 24 roku, tak jest przynajmniej pokazane na Filmwebie i nie ma więcej informacji na ten temat. Zobaczę, czy może na IMDb coś się dzieje. Może tam akurat wiedzą coś więcej. No wiadomo, że bardzo często Filmweb jest niedoinformowany. Akurat to mnie wcale nie dziwi. Już tutaj patrzymy. No jest informacja na temat obsady. Okej, w porządku. Uwe Boll. A kiedy możemy ten film zobaczyć w kinie? Czy coś już na ten temat wiemy? Czy może to będzie platforma jakaś, kto to dystrybuuje? Production Distributions. Event Film, aha, czyli nie wiadomo jeszcze. O, proszę bardzo, Event Film Distribution TV, czyli ma być w telewizji, a to dopiero 25 rok, więc pewnie jak się skończy obieg kinowy, no ale niestety nie ma tutaj żadnych informacji na temat tego, kiedy ten film ma mieć swoją premierę. Zobaczymy, czas pokaże. Nie jest to mimo wszystko taka produkcja, że trzeba zobaczyć, bo Uwe robi kolejny film. No nie, niekoniecznie. Może zobaczymy, może nie, raczej nie będziemy specjalnie płakali. Upcoming. Nie, niestety nie ma żadnej informacji na IMDb na temat tego, kiedy ten film będzie film ze Stathamem, a nawet nie wiem, powiem. No ale też z drugiej strony Patryk Wega zrobił film z Ewanem McGregorem. Co z tego, że krótkometrażowy? Co z tego, że w trakcie kręcenia tego filmu postrzelono jednego człowieka z ekipy? No zdarzyło się po prostu. To do naszego ulubieńca Ridleya Scotta. Bardzo liczę, że Napoleonem mnie nie zawiedzie. Po Gladiator ufam mu, aczkolwiek już minęły lata. Wiesz co, ja to mówiłem chyba ostatnio, że dawno już nie mieliśmy tak naprawdę takiego porządnego, wielkiego filmu, wielkiego widowiska. Ktoś może powiedzieć, że Duna, no ale tak, jak dla mnie, ale mimo wszystko Duna nie jest aż tak bardzo epicka. Ja bym chciał czegoś większego, wiecie, na miarę Ben-Hura chociażby, czy na miarę, no nawet Gladiatora, coś, co rzeczywiście sprawi, że będzie super. No a nie nagle, że ktoś powie, proszę bardzo, jest Barbie zarabia miliard ponad dolarów, w tym momencie już jest w 20 najlepiej zarabiających filmów, a może nawet już w tym momencie jest lepiej, bo ostatnio patrzyłem, była na 20 miejscu, tam pokonała wiele innych produkcji, aż sprawdzę teraz, żeby sobie zobaczyć, czy Barbie wskoczyła wyżej. Tak, Barbie w tym momencie już jest na 18 miejscu, pokonała Jurassic World Fallen Kingdom, a także Gwiezdne Wojny, Ostatni Jedi, więc domyślam się, że niedługo pochłonie Harry'ego Pottera, bo zostało jej tylko 2 miliony, a z tego to już będzie krok do miejsca 14, a może i w pierwszą dziesiątkę wskoczy. Więc popatrzymy, jak to wszystko będzie. Wszyscy się śmieją z biednego Uwe Bolla. Czy słyszałeś o Godzilla minus one? Nowym japońskim Godzilli. minus one. Nie, Jerzyku, nie słyszałem o Godzilli minus one. Dopiero co mówiliśmy o filmie, który się pojawi z uniwersum Godzilli na Netflixie, bo akurat czytałem o premierach Netflixowych. Zaraz zobaczymy, jak to było, bo oczywiście ja bardzo dużo rzeczy czytam, ale jakoś tak niespecjalnie wiele tutaj jest. No dobra, to nie mogę znaleźć. W każdym razie Godzilla minus one. Godzilla. Ten tłumacz to tak niekoniecznie. Aha, mamy tutaj, czy jest coś tutaj na IMDb Godzilla minus one. Sekundeczkę, już tutaj sprawdzam. Godzilla 1.0. Taki jest, minus 1.0, taki jest oryginalny tytuł, przynajmniej na IMDb. Patrzymy kiedy. Premiera japońska jest 3 listopada. Amerykańska jest 1 grudnia. No zobaczymy, więc dobrze wiecie, że skoro to jest Godzilla, więc będzie omówiona na kanale. Pozaprogramowo z racji tego, że w cyklu Potworne Filmy omawiałem wszystkiego rodzaju Godzilla. No i tak, tytuł jest oficjalny angielski jest Godzilla minus one, czyli Godzilla minus 1, znaczy to może być tak zwany prequel, że dowiemy się tych rzeczy. Godzilla appears in post-World War II Japan, which is at its low point of zero and knocks the country down one to the negatives. Okej, no czyli teoretycznie zgadza się, że będzie to odcinek pierwszy. To nawet zwiastun sobie zobaczę, ale widzę, że bardzo podobne są zdjęcia do tego, z czego my teraz znamy Godzilla. Czyżby to było robione na miniaturach? Czyżby powrót do tego,
co powiedzmy Toho robiło najlepiej. Zobaczymy. Już sprawdzę nawet na czym się to pojawia. Oczywiście, że to jest Toho. Mm, Production Company, sekundkę, to może będzie od razu dystrybutor. Robot Communication, Toho Company, Toho Studios, Toho. No oczywiście theatrical, czyli kinowo, czyli będzie to film kinowy. To znaczy, że będzie kinowy, to może być kinowy w Japonii, a w Europie niekoniecznie. Tutaj może na przykład to przejąć Netflix, bo ostatnio przecież kilka wypuścili, ale warto zobaczyć. Także jak najbardziej bardzo chętnie sobie obejrzę Godzillę. Uwe to wizjoner, tylko publika go nie rozumie. No tak, wiesz, no, my sobie dekle i to wszystko. Tak to jak to rzeczywiście wygląda. No a poza tym jeszcze wracając troszeczkę do tego Godzilli -1, no to wiesz, motyw może być taki, że to jest 3 listopada, październik, listopad, tak. W Polsce może być premiera kinowa gdzieś tam powiedzmy w marcu, jeżeli będzie, a to już będzie dawno na platformach dostępnych. Tak było chyba z Super Mario Bros., że kiedy wchodziło do polskich kin, to już tam Sonic, to się okazało, że na platformach zagranicznych było dostępne dawno. W ogóle ostatnio zmarł Bray Wyatt, 36-letni zawodnik WWE. Zdarza się, no niestety PESEL-u nie oszukasz, życie jest paskudne, życie jest badziewne w tym aspekcie i tego nie przeskoczymy w żaden, panie i panowie, sposób. Obecnie jest jakieś wielkie wydarzenie na Wembley, słyszałeś? Chyba około 50 000 fanów. Nie wiem, mecze żadne nie. Mają być mistrzostwa świata w rugby, ale nie wiem, czy to jest na Wembley, bo akurat wiem, że Irlandia bierze w tym udział, bo wiadomo, Irlandia akurat w Irlandii rugby to jest sport narodowy, dużo bardziej popularny i dużo bardziej ceniony niż piłka nożna. Piłka nożna jest chyba na 4. czy na 5. miejscu, bo jest oczywiście rugby, jest hurling, jest Gaelic football, czyli futbol irlandzki, dopiero potem jest chyba piłka nożna, także, ale nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co to za wydarzenie, ale słuchaj, jaki problem? Google, wiesz, ciach, wpisujesz od razu o co chodzi i tak to rzeczywiście wygląda. Jaka Godzilla była gorsza? Son of Godzilla czy Godzilla vs. Megalon? Pyta się Jeff Edwitz. Powiem ci tak, że ja już nie pamiętam, wiesz? Ja już nie pamiętam, bo oglądanie Godzilli to było ponad pół roku, bo z tego co pamiętam chyba samych filmów o Godzilli, już nie mówię oczywiście tych miksów z King Kongiem, to było chyba 26 produkcji, bo ja mówię oczywiście wszystkie, nie tylko Toho, ale też Tocha, potem amerykańskie, potem ta cudowna Godzilla Irlanda Ameryka, gdzie tam Godzilla biegał szybciej niż auto Formuły 1, a pływał jeszcze szybciej niż motorówka. No wiadomo, potem były te już współczesne, dodatkowo tam chyba były 3 produkcje animowane, nie animowane na Netflixie, więc nie pamiętam. Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli wejdziesz w odcinek ciekawostki o Godzilli, zresztą w każdy odcinek ciekawostki, na który robię powiedzmy tam gdzieś na końcu jakiegoś cyklu, zawsze tam podaję jak szereguję filmy od najgorszego do najlepszego, więc możesz sobie sprawdzić. Bardzo mnie przepraszam, ale uwierz mi, od tego czasu, kiedy ja tego Godzillę omówiłem, tego, panie i panowie, bo Godzilla to jest facet. Inaczej, przynajmniej płci męskiej. Tak, płci. No to ja już widziałem kilkaset innych filmów, więc ciężko mi naprawdę pamiętać. Synów Godzilli była chyba ze dwie produkcje, także cześć, do zobaczyska Adaś, do zobaczyska, dziękuję bardzo. Ja czekam na komentarz do Terrifiera. Tak, Terrifier oczywiście będzie. Tak samo będą komentarze do wszystkich strasznych filmów. No wiadomo, to są rzeczy nie kinowe. Proszę bardzo, Godzilla, jeżeli ta na przykład Godzilla trafi na platformę jakąś streamingową, również będzie mówiony. Rebel Moon Zacka Snydera również będzie komentarz. No to jest tak, że możecie spokojnie włączyć sobie z moim komentarzem i śmignąć. Właśnie Son of Godzilla i Godzilla kontra Megalon były u ciebie najgorzej ocenianymi. No to w tym momencie już wiesz, no tak to rzeczywiście było. Przedwczoraj jakoś tak właśnie na HBO leciał Godzilla kontra King Kong, no i tam akurat podłożyli tą atomówkę, tam wiadomo Godzillę, znaczy kolejna to była Godzilla, kolejną atomówkę Godzilla, że tak powiem, powstał i wstaje z tego morza, oceanu, nieważne, i ta super, naprawdę jedna z lepszych, i to nie mówię z przekąsem, ale jedna z lepszych nie wiem, dżingli, motywów, tak, nie będzie motywów właśnie filmowych, ten jego, to się nazywa chyba Marsz Godzilli, jeżeli źle mówię, to mnie popraw, ale uderzę, to naprawdę jest bardzo fajne. Ta ciekawostka dziś w ataku Barcy, Gavi, Jamal i Lewy,
Prawie razem Wyjęci Młodości. No, oglądałem, wiesz co, ostatnie chyba 15 minut tego dzisiejszego odcinka, ale jakoś tak wróć tego meczu, ale Lewy nie wykorzystał sytuacji. Do kiedy live Nixo Junior? A, to Barca, czy to jest Neymar? Zaraz kończymy. My mamy taki motyw, że odcinki na żywo zaczynają się o 20 czasu polskiego, przypominam, bo akurat mamy tutaj widzów i z Niemiec, i z Wielkiej Brytanii, Irlandii oczywiście, a także z Ameryki, więc zaraz będziemy śmigać. Tutaj jest, tak, tutaj jest reklama, jak widzicie. Mam nadzieję, że Wam takie rzeczy nie przeszkadzają, bo to pozwala mi dorobić. No i może za czas jakiś tylko i wyłącznie utrzymywać je z rzeczy, które tworzę na internet. Ja bardzo Ci jestem wdzięczny za te komentarze do tych filmów, bo mam i ja jako podcast do słuchania, jak coś robię. Ostatni komentarz przesłuchałem na raz. No widzę, no bo oprócz tego też, że to się pojawia na YouTubie, wiadomo, na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to jak najbardziej jest pora, jeżeli lubisz takie rzeczy, bo tam się materiały pojawiają co tydzień. Tylko i wyłącznie raz na tydzień, ale to jest też dostępne na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i tak dalej, i tak dalej. Tam jest, z tego co patrzyłem ostatnio, to ten podcast jest dostępny chyba aż na 9 platformach. Wiecie co, aż tak nawet bezczelnie teraz wejdę na żywca i zobaczę, gdzie to jest dostępne, bo tego naprawdę jest mnóstwo. Ciach i Wam tylko szybko powiem, gdzie to jest dostępne, bo tego jest akurat dużo i wiem, że mnóstwo osób tego odsłuchuje. Proszę bardzo, bez żadnych tam wulgaryzmów, to nie było w ten sposób. No, gdzie to jest? No i oczywiście teraz jak potrzebuję na szybko, to sobie nie zobaczę. Dostępność podcastu, proszę bardzo. Jest oczywiście Spotify, już tutaj patrzę, jest na Amazon Music, na Apple Podcast, gdzie jest jeszcze Google Podcast. Tutaj jeszcze mamy dalej Pocket Casts, tak się nazywa, i jeszcze jest na Radio Public. Tak, w tych wszystkich miejscach możecie zobaczyć na Spotify, a w pozostałych odsłuchać, także możecie skorzystać jak najbardziej. W kultowej ankiecie Terrifier wygrał, więc Terrifier będzie omówiony. Ja obejrzałem 2 razy prezentację kolekcji Marcina naraz. No rzeczywiście, to jest jeden z chętniej oglądanych odcinków, mimo że on trwa chyba 3 godziny, 3,5 godziny. Ten, którym prezentuję Wam ostatni raz, to było chyba gdzieś z pół roku temu, kiedy prezentuję moje ponad 1,5 tysiąca filmów. Barcelona jest super. Słuchaj, Nixo, oczywiście, że tak. Ja Barcelonę lubię, nie dlatego, że Lewy, ale Barcelonę już, że tak powiem, wspierałem, kibicowałem jeszcze od czasów jednego z najlepszych według mnie genialnych piłkarzy, czyli Carlesa Pujola. Czy jest jakaś platforma streamingowa z starymi Godzillami? W Polsce chyba nie ma. Wydaje mi się, że za granicą jest. CDA Premium chyba ma. Wiesz co, sprawdź na CDA. Ja dużo rzeczy właśnie na CDA Premium oglądałem, właśnie po to specjalnie wykupiłem tylko i wyłącznie CDA Premium. Wiem, że też na zagranicznych można, nie wiem czasem, czy nie na Rakutenie jest dużo, albo na Hulu, ale to musisz już sprawdzić naprawdę. Najlepiej możesz zrobić tak, że wejdź w IMDb, tam na przykład wpisz konkretną Godzillę, oni bardzo często pokazują, na jakiej platformie jest dostępny. Film ma również podobną zasadność, że jak wpiszesz i jeżeli na przykład w Polsce jest Godzilla, czy dany po prostu film dostępny na jakiejś platformie, to oni to pokazują. Na przykład zobaczymy Godzilla. Spróbuję jakiegoś starego. O, proszę bardzo, mam Godzilla z 54 roku i czy jest gdzieś dostępny w Polsce? No niestety w Polsce nie, więc będziesz musiał pewnie skorzystać z zagranicznych serwisów. Ja nie spróbuję. Marcin, jestem na tym kanale od prawie 3 lat, już odkryłem Twój drugi kanał. Bardzo mnie to rzeczywiście cieszy. Do zobaczyska, Lancel, do zobaczyska w przyszłym tygodniu. 4 godziny na Wielkanoc. No więc rzeczywiście, jak widzicie, to jest rzeczywiście poważna sprawa. Też obejrzałem mnóstwo oczy. CDA nie ma? No CD ma, wiem, aha, no widzisz, no także, bo to się mówię, zmienia się cały czas, no bo wiadomo, że jak to jest, coś się ogląda, no to platforma przedłuża wynajęcie licencji, czy tam wykupioną licencję, a jak coś się nie ogląda, to dziękuję, wywalają. Tak samo dlatego właśnie mówię, mam często to wpada na Netflixa i też czasami dostajemy informację zwrotną, proszę bardzo, od dnia tego i tego to znika. No bo to jest krótka piłka, albo się kończy licencja, albo się nie ogląda. Sorki, że nie było mi wcześniej, oglądałem live'a, oglądałem Fuchsa. Normalnie ciach, żółta kartka. Nie ma problemu.
Bardzo dobry odcinek się ogląda jak każdy. No, dziękuję bardzo, mnie to niezmiernie cieszy. I panie i panowie, tym oto optymistycznym akcentem kończymy. W przyszłym tygodniu oczywiście Wzgórza mają oczy, nowa wersja z 2006 roku. Będzie omówiona oczywiście. Wleci w końcu recenzja Blue Beetle, bo obejrzałem i no i chcę się wam z tym rzeczywiście podzielić. A w piątek, gdzie jest mój kapownik? Już wam powiem, co jest zaplanowane na piątek, jako oczywiście nowa recenzja. Muszę sobie znaleźć, gdzie ja to mam. Nie październik, nie wrzesień, sierpień. Proszę bardzo, co ma być zrobione? Wzgórza. Aha, są dwie produkcje, które muszę sobie wybrać, że będzie 1 wrzesień, albo Cicha dziewczyna, albo Bez litości 3. A Bez litości 3 to jest film z Denzelem Washingtonem. Oczywiście dwie poprzednie, jak najbardziej, dwie poprzednie części były omówione, były recenzje robione. Także dziękuję wam, panie i panowie. Widzimy się na żywo za tydzień. Pamiętajcie, jeżeli chcecie, żeby coraz więcej osób nas oglądało, to co? Udostępniamy YouTube gdzie tam możecie, wszędzie, Discordy wasze, Facebooki, Instagramy i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczyska, panie i panowie. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Cześć.